Cześć, witam Was w moim dojo. Ja jestem Prospero, a to jest Pauper Dojo. Bardzo się cieszę, że jesteście. Jak możecie się witajcie. Widzę, że jest Hasu z lasu, widzę, że jest Ludwik. Witajcie. Bardzo mi miło, że nas dzisiaj oglądacie, bo dzisiaj kolejny trening z Sensejem. Będziemy grać ligę. Jest i Chachman, siema Chachman, siema Bauer. Fajnie, naprawdę bardzo mi miło. Dzisiaj moim gościem jest zawodnik, który gra w Paupera na drugim końcu świata i nie mam na myśli Elbląga, z którego pochodzi, ale różne zakątki, do których podróżuje jako mechanik okrętowy, grał praktycznie na każdym kontynencie, grinduje na modo, pojawia się również na krajowych turniejach, na których, mówiąc krótko, zamiata. Zwycięzca pierwszego Komona z Poznania, mój osobisty nemezis, dwukrotnie eliminujący mnie z turniejów, no i najważniejsze, ojciec 3-letniego Tadeusza i 3-tygodniowej Róży, czyli Radosław Marszelewski, pseudonim Bombaj. Cześć Bombaj. Włączyłeś mi dźwięk. Witam Cię w Pauper Dojo. Jesteś już widoczny, jesteś z nami na linii, Siemanko, chyba Cię mordeczki, słychać. witam wszystkich. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję, że tu jesteś z nami, bo tak jak wspomniałem, no, pojawiło Ci się drugie dziecko, nie, masz już 3-letniego Tadeusza i 3-tygodniową Różę, więc naprawdę i wielkie gratulacje dla Ciebie i dla Pani Bombajowej. To jest niemałe wyzwanie, więc tym bardziej fajnie, że znalazłeś czas i nas dzisiaj odwiedziłeś. Bardzo Ci dziękuję. Widzę, że Witam Was serdecznie. Jest i Kusza z nami, jest i Proboszcz, jest i Moonwalker. Tutaj tylko Kusza zgłasza, że dźwięk Bombaja się trochę rozjeżdża. Możemy spróbować to przetestować, na ile słychać Bombaj, jakbyś mógł parę rzeczy powiedzieć do naszych widzów. Bajo jajo. Jest jakieś opóźnienie, może sekundkę, ja zobaczę, co jestem w stanie z tym zrobić. No dobra, no będziemy musieli jakoś funkcjonować, no. Ale co, nie słychać mnie w ogóle, czy jakiś echo? Nie, mi się wydaje, że Cię słychać dźwięk, przynajmniej ja Cię dobrze słyszę. No może czat, tak, może czat zaraz weryfikuje, że jednak dobrze, że był początkowo jakiś rozjazd, to teraz słychać dobrze, jest git teraz, pisze Ludwik, Kusza też, no jest dobrze, okej. A Chachman pyta, czy będzie Alko Stream? Nie, no jeszcze chyba zarówno moje dzieci nie śpią, jak i Bombaja, więc na razie alkohol zostaje z boku. Słuchaj, Bombaj. Liczymy na dobry start, nie? Tak, dokładnie, na razie jest kawka i trochę kofeiny. Pytanie do Ciebie, jesteś znany z tego, że grasz Dimirem, Dimir terrorem, Dimir wróżkami, więc wszyscy się zastanawiają, czym będziesz grał dzisiaj. Powiedz, jaka jest Twoja decyzja? Tak jak zasugerowałem, niech czat zdecyduje dzisiaj, czym zagram. Ja podrzucam 5 deków do wyboru. Są to UB wróżki, IZ Terror, Cowgate, Jeskai Ephemerate i Mono. 5 deków do wyboru. Niech chłopaki i dziewczyny pogłosują. Dobra, ja to już zapiszę na czacie, czyli tak, dajemy Wam do wyboru, Bombaj daje Wam do wyboru deck, którym ma dzisiaj zagrać, to są UB wróżki, IZ Terror, Cowgates, Jeskai Ephemerate i Mono U Terror, dobrze zapamiętałem? Dokładnie. Mono U Terror, rzeczywiście jest trochę niebieskiego, ale deki są bardzo różne. Proszę czat, żebyście, no nie mamy możliwości ułożenia ankiety, więc po prostu wypisujcie Wasze głosy w postaci wpisów, którym dekiem ma dzisiaj Bombaj zagrać, potem my to zliczymy, a na razie chciałem, Bombaj, Cię namówić właśnie na krótką rozmowę o Tobie, bo jesteś taką właśnie tajemniczą postacią, pojawiasz się na turniejach, no tak jak wspomniałem, jesteś moim osobistym nemezis, bo wyeliminowałeś mnie i w Poznaniu, i w Warszawie. Jak to jest z jednej strony być marynarzem, pływać po całym świecie, grasz na modo po prostu z Azji, z drugiego końca świata, masz teraz 2 dzieci, a godzisz to jeszcze ze swoją pasją magicową. Jak Ci się to udaje? Chyba tylko ze względu na dobrą żonę.
Dobra Mi się żona, to, o, mi to się to jest udaje, chyba tylko z tego powodu udaje mi się to wszystko pogodzić. cierpliwa i wyrozumiała po prostu. No na pewno, No nieźle, no no na dobra. pewno. A jak to się zaczęło w ogóle? Jak zacząłeś grać w Magica? Od jak dawna grasz? Co w Magica gram na dobrą sprawę od 5. klasy podstawówki, czyli byłoby to, nie wiem ile się ma lat w 5. klasie podstawówki, ale dosyć Z dawno 10, temu. 10 chyba, No to z 10 11, lat, czyli 11, gram w Magica powiedzmy 14 lat, tak? nie wiem, Dobrze mówię? Nie, 24, 24 24. lata. No z matmą trochę kulawo na tą chwilę. Oczywiście miałem tam przerwy parę lat. Kiedyś grałem dużo Extended No, ja też jeszcze kojarzę, tak, jak był i ten z format. starym Extended grałem dużo deckiem, może ktoś pamięta No Stick, był to Izochron Scepters plus Orim Strand, czyli zawsze gdzieś to były te deki z niebieskim kolorem. Widzę wierny niebieskiemu. Generalnie czemu gram w Paupera, to chodzi o to, że lubię papierowego Magica i ze względu właśnie na tą pracę, przyjeżdżając do domu, trochę żal by było mi wydawać na karty do Moderna, czy do Pioniera, czy do innych dodatków. A do Paupera te karty są w miarę tanie, nie ma jakichś mega rotacji, deki są stałe i po prostu jest łatwo dobrać te karty i grać. No A jak, i community jest wspaniałe, tak. no pewnie, no tak, no. A jak długo w samego Paupera właśnie grasz? Kiedy w Paupera wszedłeś? Paupera, wiesz co, grałem kiedyś, jak grał Mono G Stompy. To nie wiem, kiedy to było dokładnie, ale to było chyba około 2014 roku, 2013. Potem miałem przerwę i na dobrą sprawę wróciłem jakoś przed z Pauperem w Spodku, który był 2 lata temu. Kiedy odpaliłem Modo grając, biorąc UB Delvera i trafiłem na UB inicjatywę, gdzie nie wiedziałem po prostu, co się dzieje, o co chodzi. Było to dla mnie coś dziwnego. I sam Okej. wziąłem do spotka wtedy UB inicjatywę. I jak ci poszło? Skończyłem chyba 11, nie grając w Magica przez 10 lat trafiłem w pierwszej rundzie na Heisena i przegrałem w rundzie 6 z Chmielem, którego pozdrawiam. Można powiedzieć, że Chmielu jest moim nemesis, mimo że ostatnio udało mi się wygrać, także gdzieś tam ta równowaga w naturze jest zachowana. Ktoś z kimś wygrywa, ktoś z kimś przegrywa, rozumiem, ale to rzeczywiście to już nieźle, 10 lat w Pauperze, mówisz Mono Green Stompy, ja pamiętam z ostatniego streamu, jak był z nami Holian, to on mówił, że właśnie Mono Green Stompy gdzieś na topie było właśnie 4 lata temu, jakoś tak, 5 lat temu, a potem no, tego Mono Green już za dużo nie było. Powiedz, jakie masz plany teraz turniejowe, bo jesteśmy w środku takiego maratonu turniejowego, był turniej w Rzeszowie, był turniej w Bielsku-Białej, już chyba, czy nie, czy będzie właśnie jakoś No, teraz na dniach? No i będzie paprykarz nie za będę tydzień. Jeżeli chodzi, jak to z mojej strony wygląda, no to nie będę ukrywał, że dostałem zgodę na wyjazd do Katowic na Kamona i Właśnie to chciałem powiedziałem, że to usłyszeć. będzie mój jedyny wyjazd do końca roku. Okej, czyli możemy się Czaję się na, spodziewać. czaję się na Paupergedon, ale na pewno musiałoby mi się to zgrać z pracą, a na tą chwilę zapowiada się, że na pewno nie w tym roku. Nie wiem, jak na wiosnę wypadnie, ale pewnie też będzie ciężko. Także zostają mi turnieje w Polsce. Rozumiem. No ale to super, to fajnie, że wpadasz do Katowic. Ja też się na ten turniej nastawiam. No, jest to nasz ukochany Common w Spodku, Common Katowice. Już teraz, z tego co sprawdzałem, zapisanych jest prawie 60 osób, gdzieś tam do tej granicy 60 zbliżamy, a zostały jeszcze 3 tygodnie, więc no, nie chcę zapeszać, ale naprawdę szykuje się epicki turniej, dużo osób. Fajnie, fajnie. Zaglądam na ankietę, ale bo widzę, że w międzyczasie Judgment założył jakąś, tylko nie potrafię nawet podejrzeć wyników.
Ktoś to widzi? A, już widzę, uwaga. Tak, Dobra, słuchajcie, rzeczywiście są głosy, mamy parę głosów na Mono U Terror, na IZ Terror oraz na Cowgates, ale zdecydowanie wygrywają UB Wróżki. Jak się czujesz z tą decyzją? no dobrze się z tym czuję, bo to jest dek z tych deków. Z których słyniesz? Gra mi się najlepiej, no. No nie wiem, czy słynę, są to kolory, które lubię, czuję się dobrze w tych kolorach. No to popatrz, jesteś, można powiedzieć, trzeci raz Pauper Dojo, trzeci raz UB Wróżkami, w końcu zobaczymy po tej stronie, jak to jest, jak ty te karty dobierasz i jak te wróżki pilotuje. No super, dobra. Bombaj, to pytanie, czy jesteś gotowy, żeby pokazać nam swój build, czy potrzebujesz teraz chwilę czasu? Daj mi minutkę, Dobra, dobra? to ja się przełączę i na razie w takim razie będzie widać tylko mnie, bo właśnie w kilku słowach chcę powiedzieć, że już za tydzień paprykarz. 3-dniowe święto Paupera, piątek, sobota, niedziela. Zapraszamy wszystkich do Warszawy. Mam nadzieję, że będzie to udany turniej, jak zwykle. Dla mnie paprykarz to jest zawsze takie święto, gdzie po prostu jest tłum ludzi, są sprzedawcy, można zawsze po prostu wyłapać masę kart, są te pudełka i jak pisze Radomir, można wygrać buy na common, dokładnie tak, więc to jest jeszcze taki turniej szansy dla wszystkich tych, którzy się wybierają na Common Katowice, więc polecamy i zapraszamy, zachęcamy właśnie do wzięcia udziału w paprykarzu i zawalczenia o ten buy na Common Katowicach, gdzie spotykamy się 3 tygodnie później, czy za 3 tygodnie, no 2 tygodnie po paprykarzu i w sobotę rozgrywamy turniej singlowy, w niedzielę trio. A ja przyłączam już w takim razie się do Bombaja i widzimy dzisiejszą decklistę. Powiedz Bombaj, co złożyłeś na dzisiaj i dlaczego? No, tam złożyłem to może za dużo powiedziane, bo jest to lista, która gdzieś tam teraz krąży po internecie. Mana base został wzbogacony przez landy z Modern Horizon. Jest taka różnica z tym do Obskury, czy teatru, czy do Evolve, że sam z siebie ten land też daje szarą. Także zawsze da nam manę, tak? Tak, ta seria tych Jeżeli tyle o landscape'ów jest mana chyba base. bardzo udana. Wiele deków je przyjęło, bo po prostu możliwość zagrania go odtapowanego, gdzie daje szarą manę, a potem się jest w stanie wykopać, popeczować po jakiegoś basica, jednego z 3, a dodatkowo w wielu przypadkach możemy go przesajklować i po prostu dobrać kartę, 3 w jednym, naprawdę bardzo, bardzo fajne landy. Czyli tak, grasz na 18, w tym właśnie mamy i te landscape'y, jeden akwedukt, jedna I bodżuka. Bożuka, także mamy możliwość podwójnego zagrania Bożuki. Tak, Dodatkowo w sajdzie jest druga Bożuka o, na jakieś meczapy, gdzie potrzebujemy powalczyć z tym grobem. Myślę, że decyzja, dlaczego jest Bożuka, a nie Spellbomba czy Relik, wynika z tego, że Bożuki nie skontrujemy, tak? tak, to prawda. Tutaj na Także- właśnie jakieś takie terrory, ta bodżuka Także bardzo potrafi siąść. I generalnie na meczapy, gdzie ktoś gra grobem, no to nie wiem, może na terrora, ale nie potrzebujemy jakiegoś tam zbytniego tempa czy coś. Także jest to na pewno ciekawe rozwiązane. Nie wiem, czy będę grał w przyszłości sajdową Bożuką, czy nie pójdę w Relika. Gdyż Relik czasem wywiera jakąś presję też na oponencie, usuwając mu ten grup. Nasz grup nie jest zbyt ważny, bo gramy tylko jednego Gurmaga. Co dalej mogę powiedzieć? Właśnie, co w mainie? Widzimy oczywiście one mana spelli, zarówno wróżki, jak i widzę, teraz trochę zmieniamy układ, mam nadzieję, że będzie też dobrze widoczny.
bo tutaj czat nam zgłasza, że trochę przycina. Ja w tym momencie nie będę w stanie chyba tego poprawić. Nie wiem, czy ten układ jest lepszy, czy ten poprzedni, na ile jesteś w stanie przesunąć to okienko, albo, bo ja już tutaj tego nie powiększę chyba, ja mam, bardzo dobrze, tak, teraz jeszcze tylko jak przesuniemy się potem w dół, będzie moim zdaniem widać No mam wszystko. laptopa 14-calowego, także wybaczcie, nie mam gamingowego, nie dorobiłem się. No tutaj o Manabezie, o main decku, nie wiem, czy mogę za dużo powiedzieć, ludzie, którzy są w temacie, no to wygląda to dość standardowo. Jedyna rzecz, która może być jakąś nowością, jest to Wither and Bloom, Dokładnie, tak, to jest który Zempa robi 3 nowy spell. -3 na -3 crita, ma też opcję wyegzailowania z grobu. Szczerze mówiąc, użyłem to może raz. To jest przede wszystkim na Awkę, na Kenku. Kenku robi największe problemy dla nas. Tak, Generalnie Affinity jest ciężkim matchupem, no ale Kenku w stole, no usuwamy go tylko Agony Warpem albo Witherem, a Agony Warp może dostać Pyroblasta, który Affinity gra, także no, to jest opcja niekontrolowalna, a na tą chwilę dawno nie trafiłem na Affinity, które gra kontrami jak Rebukami, czy jakieś Negaty, czy Counterspele. tak, Jedyne plus co wydaje to się, jest że Pyro albo Hydroblasty. tak, Także dokładnie jest tak. to opcja nieskontrowana. Plus wydaje mi się, że -3 naprawdę zdejmuje zdecydowaną większość stworów w formacie. No oczywiście są większe, ale na wiele deków -3 powinno nam po prostu zabić Krita, który gdzieś tam nam przeszkadza. Zapytam Cię od razu o coś, czego nie widzę, bo przyznam, że spodziewałem się tutaj zobaczyć Sneaky Snackery, ale nie ma ani jednego. Próbowałem tej wersji z Modern Age'ami i Sneaky Snackerami i kompletnie nie leży mi ten deck na tą chwilę. Widać, że Barf robi tym wyniki, ale jest to gościu też, który z tego co się orientuje dużo gra wróżkami, także na pewno ma większego skilla, wyciska z tego deku więcej, ale na tle mi ten deck nie leży, lepiej się czuję w tej wersji powiedzmy klasycznej. Czy te snackery, no na pewno może, jeżeli byłby to powiedzmy mirror, to na pewno dają jakąś przewagę, ale w jakichś innych matchupach ten deck wydaje mi się po prostu, jakby to powiedzieć, no bardziej wyrównany na wszystko jak tamten. Tam chyba bardziej go boli Grave Hate, jakieś spellbomby z Affinity nawet, czy reliki. Na pewno bardziej bolą tamten deck jak klasyczną wersję wróżek. Tak, to na pewno i może to być też jedna z Twoich przewag, gdzie przeciwnik widząc Dimir wróżki, nawet jak nie zobaczy Sneaky Snackera, pomyśli sobie, o pewnie się nie dokopał, ale no raczej na pewno są, więc gdzieś tam sajduje na Ciebie Gravehate i się okazuje, że to nie jest taka dobra decyzja. No ja szanuję Twój wybór, na pewno należy grać taką wersją, której się czuje dobrze. Pewnie też Dimir wróżki są jednym z tych deków, gdzie po prostu brakuje miejsca, tak, jest tyle opcji, żeby wsadzić czy jakieś droły, czy właśnie ninja, czy może 2 Murmuring Mystiki, czy coś innego, a więc wsadzenie 4 Sneaky Snackerów by Cię zmusiło do tego, żeby coś innego wyrzucić, No tak, bo tak, to tylko jest... że jak wsadzam 4 snackery, to muszę mieć opcję zdiskardowania ich, czyli w tym momencie Też, dochodzi tak, powiedzmy modern age, tak? No sam sobie dokładnie, czyli snacker kolejne karty, typem za które... za niebieską, czarną manę 2/1, który lata, no to nie jest to jakiś świetny klocek, tak? Zgadza się, to prawda. No dobra, site widzę jest dużo też takich one-offów, masz jeden Suffocating Fumes, domyślam się, że na jakąś Kuldotę, masz jednego Spell Pierce'a, nie wiem czy to właśnie na jakieś może Ponze, jeden Dispel, powiedz na jakie matchupy tutaj się czujesz najbardziej komfortowo, a na jakie matchupy wolałbyś nie trafić, bo Dimir wróżki radzą sobie najgorzej.
Jak mam być szczery, to jest to deck, który powiedzmy ma średnio ze wszystkim. Na pewno ciężko jest na awkę grać, trzeba się napocić. Na te gry są czasem bardzo losowe. Też zależy dużo od tego, jak my zagramy, jak przeciwnik poprowadzi grę. Chyba dość dobrym matchupem jest Gli Combo. Mhm. Myślę, że mono terrory powinny być dobrym matchupem. W ogóle jakiekolwiek terrory powinny być dobrym matchupem. No, ciężko mi powiedzieć, bo naprawdę no, na różne deki się trafia. Dzisiaj trafiłem na deck z takim ziomkiem artefaktycznym, że jak artefakt wchodzi do gry, to on dostaje +1/+1 i zagrał mi taki enchantment, że jak atakuje, to kładziesz na niego Kantera, tapujesz Krita i generalnie się typ zrobił nagle chyba 10/11 w piątej turze czy czwartej, nie pamiętam już dobrze. I generalnie rozjechał mnie, no i mówię, można trafić na tą chwilę. Wszystko trochę tutaj widzę, te meta na modo się zmienia. No zobaczymy. Ci, którzy byli z nami tydzień temu, pamiętają, że Kusza grał praktycznie na same off-meta deki, tak naprawdę jedyny taki metowy deck to były właśnie twoje wróżki, no bo też trafiliśmy na ciebie. No może tak być, że dzisiaj trafimy na same jakieś dziwne deki, bo meta się zmienia, w jakiś sposób się czasami równoważy, chyba właśnie powrót tych wróżek to było taka odpowiedź, czy równowaga na to Gli Combo, które zaczęło dominować, które bardzo dobrze sobie radziło i mało deków właśnie było w stanie je powstrzymać i nagle znowu mamy dużo UB wróżek, które chyba akurat z tym dekiem mają nieźle. Zapytam Cię jeszcze o sideboard. Co przygotowałeś w sideboardzie, na co się najbardziej szykujesz tutaj? Sideboard, w sumie nie zmieniłem tego sideboardu, to jest sideboard taki, jaki tu miałem, no co, 4 hydro, wiadomo, na deki z czerwonym, 1 dispel na jakieś walki z dekami, które mają, zaskoczę Was, instanty. Mystic jest mocnym typem, wchodzi w niektóre gierki, ale to ja powiem tak, ja rzadko kiedy mam jakiś konkretny sideboard plan na jakąś tam grę. No wiadomo, na Reda wsadzę 4 hydro, ale tak często wynika to raczej z danej gry, jak się sajduje, niż z tego, że mam jakiś, nie wiem, plik tekstowy czy notatki zrobione i po prostu robię tak zawsze. Już tak intuicyjnie. A raczej intuicyjnie. No 2 Chainer's Edicty, no to na jakieś terrory, jakieś bogle. A właśnie, to chcę Cię zapytać, bo pamiętam, jak grałeś z moim bratem na turnieju charytatywnym, on grał właśnie boglami i myślałem, że mu się uda, że będzie blisko i ty wtedy zagrałeś po sajdzie Extract Confession i ja Tak. trochę sobie przypomniałem o tej karcie, stwierdziłem, no oczywiście jest wybitna, jest dużo lepsza niż Chainers na bogle, ale tutaj widzę powrót bardziej do Chainera. Dlaczego? Dlaczego właśnie nie Extract Confession w takim razie? Bo mogę go sflashbackować, plus mam removal, żeby usunąć inne pierdoły, inne małe bobki. Okej, czyli że nawet Chainer sobie poradzi z boglami, tak? Liczysz, że tutaj będziesz albo szybszy, albo No, właśnie jakieś dwa no removale, tak, no dwa jak razy jakieś ten. tego, no to na bogle, no mamy jakieś kontry, on ma tanie czary, Tak. mamy jakieś Arms of Hadar, mamy Duresy nawet, żeby mu wyciągnąć jakieś lepsze rzeczy. No to nie wiem, mówię, no wszystko zawsze wynika raczej z gry, to wydaje mi się, że jest to talia, która po prostu ma ze wszystkim Nieźle. jakoś tam ma i resztę, no nie wiem, jakoś tam się dogrywa. No dobra. Nie jestem zbyt dobry w filozofowaniu. Wolę zobaczyć, co tam wyjdzie w gierce. No Mam dokładnie. nadzieję, że nie będzie dzisiaj 0,5, a jak będzie, no to przynajmniej
będę pierwszy. Dokładnie, będziesz pierwszy, wielu Ci podziękuję, no plus tak jak mówisz, no trochę pogadaliśmy, niech przemówi gra po prostu i to jak nam się uda pograć. Proponuję, odpalaj w takim razie ligę, ja ustawię inny ekran tak, żeby było widać i nas i jak najlepiej ekran z gry. Zobaczymy jak szybko nam się uda znaleźć przeciwnika, mam nadzieję, że teraz właśnie będzie widać wszystko dobrze, zarówno Twoją rękę, grup, licznik życia, a my w oczekiwaniu właśnie na oponenta możemy jeszcze chwilę porozmawiać. UB wróżki, ja zawsze bardziej mono wróżkami grałem, teraz wydaje mi się, że sobie nie są w stanie za bardzo poradzić, choć kto wie, to też taki chyba jeden z nieśmiertelnych deków, zawsze mogą próbować, ale Dimirowe wydają się lepsze. Pytanie, jaki Twoim zdaniem jest teraz w tym momencie najmocniejszy deck? Taki, który byś polecał po prostu osobie, która by chciała robić wyniki takie najlepsze? Chyba Red, chyba wydaje mi się Kuldota jest to najbardziej stabilna. W stanie jednego Dust to Dusta podprawisz drugim i no i jest ciężko. Coś przerwało mi dźwięk, nie wiem, czy też i czat przypadkiem nie słyszał. Czyli tak, mówiłeś, że monored ma dobrze, a potem o awce, tak, że awka nie ma w tym momencie najlepiej. Awka też jest mocnym deckiem, jeżeli nie najmocniejszym, tylko że Awka ma ten problem, że jak dostanie Dust to Dusta zaraz poprawionym drugim Dust to Dustem, no to często ma ciężko, tak. Wiadomo, no na Reda zagrasz 3 hydroblasty, czy 8 hydroblastów, no to też będzie miał ciężko, no ale tam wystarczy mu, nie wiem, no jeden land, 2 i ta tyle się kręci. No, a synthesizer i będzie wkopywał. Dostanie tego Dust to Dusta może być nieciekawie. No to prawda. Monored też deck, który ja chyba całkiem lubię, mimo że jest dość hejtowany właśnie za to, że nie jest dość trudny, szybko wygrywa, jak ma Makao, to ciężko przeciwko niemu coś zrobić. Nie wiem, czy widziałeś już spoilery z nowego dodatku? No właśnie tam, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj się trochę zdziwiłem, że to wychodzi w ogóle przed spotkiem. Także... Tak, będzie przed spotkiem, no. Trochę strach się bać, bo rzeczywiście co najmniej 2 mocne czerwone karty. Są egzailuję. Czy ja wiem, czy strach się bać? No nie wiem, no. Może Chmiela będę się bał. Właśnie, nie Jordana, wiem, czy... Jordana, ale u Jordana to tam nic nowego chyba nie wyskoczy, a tak, no nie wiem, pewnie wejdzie ten nowy typ w slot tego lakeja, ale nie wszyscy grają tego lakeja, także nie wiem, gdzieś tam. Tak, ta małpa, artefakt, creature, jakiś klok, nie tam. Seal of Fire może gdzieś tam. Albo Implement of Combustion. Raczej nie sądzę, żeby to, co tam na razie pokazali, jakoś niesamowicie wywaliło do góry nogami wszystko. No Red dostaje właśnie 4 nowe kreatury i moim zdaniem jest w stanie je zmieścić właśnie za 4 implementy, czyli tym większa presja od pierwszej tury i większa szansa na to, że już w pierwszej turze pojawia się stwór z hejstem, który atakuje. Nie pamiętam do końca nazwy, coś tam Percussionist, czyli 1/1 z hejstem i kiedy ginie, zegzailuj kartę i może się zagrać do końca swojej następnej tury. No wydaje mi się, że bardzo, bardzo ciekawe i mocne. A my mamy pierwszego oponenta, Tustar Jones i Tustar Jones będzie zaczynał. Już widzimy, że on mulliganuje. Jaka twoja decyzja, Bombaj? No ja kipuję, tak? To jest porządna ręka. Tak, wydaje mi się też jest bardzo, bardzo fajna. Mamy i Ferisira na pierwszą turę, potem w razie czego Spellstutter Sprite, zobaczymy co będzie robił oczywiście przeciwnik, może Oguro Bolas, może... Przeciwnik się mulliganuje na razie. Tak. No tak, zobaczymy czy zostanie na 6 kartach. Przewagę. Dokładnie, bardzo miły początek, oczywiście są deki, które spokojnie się odkopią z 5-4 kart, tutaj widzimy Dross Force Bridge, czyli może jakiś Madness albo Awka. Ja
obstawiam Madnessa. Okej. I jak na Madnessa? Albo Gli. No Madnessa, no. Zobaczymy, no, jak jest na Madnessa. Kusza obstawia, że to jest Gli. Może też zna tego przeciwnika po prostu, albo już go obczaił, czym tam grał w necie. No zobaczymy, jeżeli A byłoby to tutaj Gli, to chyba nie jest. Stawię chyba 2 na górze, wiesz? Okej, zostawiłeś zarówno Ogóra, jak i Lorien. Rozumiem, że kolejność dowolna. Nie, czy najpierw dobierzesz Ogóra, tak? Tak, dobiorę Ogóra. Okej. O, to O, mamy Affinity. proszę. Mamy Affinity, czyli też deck, który wymieniałeś, że nie chcesz na niego trafić, że raczej się z nim męczysz. No, na pewno ciężko spellstaterką kontrować myry albo inne spele, które po prostu zagrywa za darmo. Myślę, że zrobię atak i oddam turę i będę miał Sprite'a na spellstaterkę na i Chora na jakiegoś Deadly Disputa, na cokolwiek, co tam będzie, nie, to pójdę po duala. No tak, Awka w drugiej turze często zagrywa i Chora potrafi zagrywać już też tego nowego familiara, to też nie jest nigdy przyjemne, zwłaszcza na wróżki, ale chyba najwyraźniej przeciwnik zagrywa na razie same landy. No ciekawe, może siedzi z 4 myrami i po prostu musi ta Affinity nazbierać. No proszę. Ciekawe zagranie. Deadly Dispute poszło we własnego landa, czyli musi być tych landów sporo na ręce i się kopie. Okej. Jest i Ichor, jest i wróżka. Może być oczywiście jakiś galwanik w odpowiedzi. Zobaczymy, jak bardzo chce nasz przeciwnik jednak tego Ichora wstawić w stół. Jest galwanik Ferisira. Okej. Nie wiem, czy to było optymalne. Nie wiem dlaczego w Sira akurat, ale No i jest i familiar. No może przeciwnik jakby też nie wykminił do końca, co tutaj zrobić, żeby skontrować, że wystarczy, że poczeka, aż wróżka wejdzie w stół, kontruszka ją wtedy zabije i też osiągnie ten efekt, no bo chyba jednak spellstaterka jest tą lepszą wróżką. No, powinien się spodziewać, że mamy jakiś ninjów i sposoby, żeby ją wrócić na rękę. Okej. No teraz decyzja, co zdiskardować. No nie jest to przyjemne, ale pozbywamy się jednego Ogóra. No okej. No i proszę, właśnie jest i pojawił się ninja, no niemniej raczej go w tym momencie nie przemycimy. idziemy w monarchę. Dokładnie, monarcha, bardzo dobra mechanika, 2 stwory w stole. Jeżeli tylko nasz przeciwnik nie ma sposobów, żeby nam oba te stwory jakoś zgalwanikować, to myślę, że mamy duże szanse tego monarchę utrzymać. Albo przynajmniej go odzyskać po następnej turze. Już jeden galwanik poszedł. To co, Kenku, nie? No właśnie, Kenku jakby się pojawił, to nie byłoby oczywiście zbyt miłe, bo te landy od razu by poleciały do ataku, ale nie, na razie nie. Widzę, że przeciwnik się po prostu wymienia. Taka wymiana nam pasuje. Może być, że ten Kenku się pojawi za kolejną turę, bo przeciwnik ma 5 kart, ma dużo landów. Właśnie wjechał Ichor. No zobaczymy. Ale właśnie jest wytapowany.
To jest i dobra szansa, żeby zninjować sobie monarchę i też go, rozumiem, trzymać w ręku na wypadek przejęcia tego monarchy. Okej, my dobieramy landy, właśnie przydałyby się bardziej, czy to jakiś counterspele, czy removal. Zobaczymy, co teraz. A, Radomir radzi, że on by atakował w poprzedniej jeszcze, jak była i wróżka i ten. Rzeczywiście też myślałem o takiej strategii, ale no jak jak no to prawda, no ale przyjmijmy, że on wpuszcza wróżkę. Okej, wtedy ninja, a nie monarcha. I wtedy dopiero by pewnie wleciał galwanik, ale może, no, to prawda. No niemniej to zagranie na razie się jakby nie zostało skarcone. My mamy monarchę, mamy i sporo kart na ręce i co robić jest i counterspell. No teraz tylko musimy skończyć turę z odtapowaną maną. Zobaczymy. Chyba najbardziej boimy się właśnie tego kęku, który by przeleciał nad nami. No ale wtedy my w niego wjeżdżamy, nie? Tak, będziemy wtedy wymieniać monarchę na monarchę. Ok, jest Myrenforcer. Na Myrenforcera jest odpowiedzią oczywiście większy Gurmak. Pytanie, kiedy go wrzucimy w stół? No jest i Krark Clan Shaman. Ale właśnie, my też zawsze możemy tego Myra sprzątnąć po prostu z nafautem w razie czego, bo widzę, że przeciwnik już zaczyna czyszczenie. Ok, czyli chce się pozbyć wszystkiego. Tak? Chyba Sprzątnie. przeciwnik, może nie będę tego mówił, bo jeszcze z nim przegramy, no ale już nie wydaje mi się to zbyt rozsądne z jego strony, co teraz robi. No, No ale, też nie wiem, czemu akurat w tym momencie stwierdza, że woli posprzątać ten stół. ale Atakować i tak nie może. Nam to zapełniło grup i też jest celem pod Gurmaga. Zobaczymy, czy uda nam się sprzątnąć Myra, czy będzie poświęcony oczywiście Reconner's Bargain, ale jest Counterspell. No i my dzięki temu mamy i jeszcze więcej kart do wyrzucenia pod Gurmaga, więc duże bydle wjeżdża w stół. Monarcha jest cały czas w naszym ręku, więc sytuacja całkiem komfortowa. I jest kontruszka, bardzo fajnie, zarówno crit, który może być zagrany na flashu, żeby po prostu przystąpił do ataku tak nagle z niespodziewanie, zagrany z końcem tury przeciwnika, jak i oczywiście bardzo dobra kontra. Czy to na jakiegoś galwanika, czy to na Krarka. Ok, przeciwnik dalej dobiera i poświęca sobie landy. Być może jest w ciężkiej sytuacji, rzeczywiście nie ma za bardzo co zagrywać. No na razie całkiem, no już poddał, ok. Co na w takim razie na awkę? co na awkę? Nie wiem, no na razie myślę nad Szczurkiem, Monarchą i Dispelem. Dołożę chyba drugą Bożukę. Czy nie wrzucę dwóch hydroblastów na ewentualną municję w stół, która robi nam niedobrze? Tak, munitions, no na pewno jakieś pyro Na będą. pewno wywalimy fumpsy. Na pewno wywalimy chyba Pondera jednego.
Myślę, że jednego augura. Szczura sobie odpuszczę. Drugi monarcha mi się przyda. 2 mistiki chyba też. Wywalimy landa. Mamy jeszcze jedną kartę do wywalenia i to będzie najprawdopodobniej. Wiem, że to może komicznie wyglądać, że ja tak sobie myślę nad tym. Nie, Ale no, kark mnie nie boli. Galwaniki ma 4, które no nie bolą. Może mieć 4 pyro i może mieć municję. Także wywalę tak. chyba Counter Spella też nie. Chyba wywalimy Preordaina. Okej, na pewno Makeshift Munitions nas boli, no wróżki wszystkie 1 na 1 i tutaj po prostu sposób na ich zdejmowanie albo Nie wiem, czy nie wywaliłbym może Gurmaga, bo tutaj Judgment stawiam. pyta o Spell Pierce'a, czy może Spell Pierce'a nie wywalić? Generalnie Judgment też trochę gra. powiem tak, jak A, grałem terrorem, to uważałem, że Spell Pierce na grę z Awką, gdzie Awka była bardzo ciężkim matchupem dla terrora. dobra, Boba, jakby co masz 15 sekund, żebyś nie stracił, Lepszą kartą, żebyś submitował. spokojnie, był lepszą kartą niż Counter Spell na ten mecz. Tak, tutaj Radomir też podpowiada, że w jego opinii Spell Pierce dobry. Fontanny nie chcemy i Chora nie chcemy. Na pewno trochę tych non-creature spelli jest, które ten Spell Pierce nam łapie. Plus na pewno też w jakichś wojnach takich, czy na kontry, gdzie wrzucimy my Counter Spella, on jakiegoś Pyroblasta. No i proszę, 1 Tapland, ale jest Lorien Reveal. Ale jest Spell Pierce, tak? Jest Spell Pierce, no i jest Snuff Out pod Swampa. Jedziemy. No, tym razem w takim razie i przeciwnik nie mulliganuje, i my nie mulliganujemy, więc zaczynamy w miarę równo. Zobaczymy, czy będzie stopa drugi land. Niszczenia landów tu nie ma. No jest to oczywiście w drugiej Familiar. Dobra, na ninjowanie rzeczywiście się tutaj szybko nie zanosi. Okej, jest drugi land. Gorzej, jak gdzieś tam wróżka wleci i ten ninja by się przydał, no ale na No tą to chwilę prawda. wydaje mi się, że nie jest źle. Okej, ten Familia trochę nas będzie na razie kutał, bo jego oczywiście z nafautem nie zdejmiemy. Mieliśmy landa drugiego stopa, mamy teraz jeszcze Island Cycling, więc już te 3 landy w stole są, nie jest źle. Więc chyba trochę musimy jednak na klatę tych ataków Familiara przyjąć, ale to nadal jest bezpieczna odległość. Też tak mi się wydaje. Do jakiego poziomu, że tak powiem, grając na awkę niebezpieczne? No 16 to już 4 galwaniki są, no to już jest tak, no ryzykownie. Myślę, że niebezpiecznie to jak mnie sprowadzi do jednego życia, tak? No tak, ale nie tak mówią, że awka potrafi po prostu, wiesz, no zostajesz na 12 życiach, po czym jest, wiesz, z końcem twojej tury galwanik, początek jego tury galwanik i o, dziękuję, byłeś na 12 życiach. Przeciwnik za to jest, widzę, zablokowany na 2 landach. Nie wpuściłeś mu i Chora, nie ma droła, nie ma za bardzo też, jak rozumiem, celu do poświęcenia. Spellpierce go pozamiata. Spellpierce jednak zrobił robotę. No dobra, my już mamy 4. To nawet nie wojować za bardzo. Nie mamy czym wojować. Nie wiem, czy będziesz chciał mu zdjąć tego familiara, bo już rzeczywiście 4. atak leci. Okej.
O, czemu po damage'u dopiero widzę taki. No, mógł zagrać jakieś gówno z dupy. O właśnie, ma teraz, żeby poświęcić oczywiście w odpowiedzi Deadly Dispute, ale to nie wejdzie, więc on na 6 kartach i co? Hardcast Ninja. Dobrze, nie ma czerwonego landa w stole, więc jest szansa, że nawet nie ma jak za bardzo sprzątnąć tam tego. Teraz go dobierze. Teraz go dobierze. No wierzę, no może grać jakieś cast-down. No tak. Okej, no Awka gra No, rzeczywiście. Monarcha, no. Teraz Monarcha by się przydał, dokładnie. Proszę, jest Murmuring Mist i jest Spellstaterka, no nie jest źle w sumie. Przeciwnik dobrał 3 landa, więc no już się troszkę odblokowuje, ale nadal nie ma tego czerwonego źródła, co nas cieszy. Co, wyciągamy castdowna, nie? No pytanie, czy już wie jak kontrować kontruszkę właśnie? Jest. No okej. No dobrze, no jest, no co zrobić. Też mu zależy, żeby to Affinity jednak mu urosło. Ma w tym momencie 5, 4 karty na ręku. Może to być, że tak powiem, właśnie 4 myry, które wyglądały na początku obiecująco, trochę mu zaległy. Zobaczymy, czy będzie je w stanie teraz wrzucać w stół. Okej, jeszcze jeden familiar. Ups, oceniam, że musiał go dobrać stopa bardziej. Bym go wcześniej zagrywał. No jest i cast down. To był 3 cast down. No to ciekawe. Tak. Nie sądziłem, że nawet Awka tyle gra cast downów. Że Tak też można nie mieć ma 3 castdowny w 14 kartach, nie? cast downy w 14 kartę grając Awku, która rzeczywiście no nie gra raczej playsetu. No ale dobra, no. I wjeżdżają mery. Nie, tylko jeden na razie. Okej. Tutaj cały czas kuta nas niestety ten familiar, ale widzę, że z Loriena wypadły 2 wróżki. To chyba bardzo dobre, tym bardziej jak teraz dobraliśmy jeszcze ninja z góry. Będziemy mogli zrobić aż Scry 4, jeżeli tylko będziesz chciał je zagrać, ale no raczej tak. No tak, on mógł nawet tego Krarka w ogóle wysajdować, bo Krark no nawet nie trafia w latające. Okej, teraz rozumiem Snafold, jak ma tylko odtapowaną jedną manę, żeby nie mógł odpowiedzi poświęcić. Okej, nie wygląda to źle. Ma 2 karty na ręku. I zobaczymy w takim razie. My mamy Counter Spella, Ninja, no proszę, czy nawet się nie bronisz przed nim? No 4 to już jest zasięg jednego galwanika. No, ma jedną czerwoną. No ma jedną czerwoną, tak, mamy Counter Spella, to prawda. Widzę, że tu A Radomir tak jak... No, już płakał, że pewnie po tym kolejnym castdownie, ale może coś z tego będzie, a tu jak mu to zblokuje... No on ma oczywiście fontannę w stole, ale no i tak w grobie ma i Myra i już jednego familiara, więc cele do wzięcia ma. Kusza mówi, nie ma galwanika, Dobra, ja to wpuszczę. a Kwas z kolei, że zawsze mają. No. Obaj to znani gracze Awki, więc jak to mówią, jeden rabin mówi tak, drugi mówi nie. Dobra, mamy tego monarchę. Co teraz? No, ale monarchii nie mogę zagrać, Nie, no bo nie, dostanę oczywiście, tak. To blasta, jest, którego może mieć, tak? dokładnie. Mamy 4 mamy, więc podmiana na ninja i nawet potem dogranie wróżki jeszcze nas stać jak najbardziej. No ale monarcha by nas raczej wytapował. O proszę. Pierdolony. No tak, Fiery Cannonade też jest w Awce często grane w sajdzie na wróżki, niezłe.
Tylko że teraz rzeczywiście została mu jedna karta, jeżeli to będzie... Fajnie byłoby Bożukę dobrać, nie? Oj tak, tak, no pewnie, no niestety. Wróżki, kontruszki, dobre karty. Ciężko by je skrajować na dół. Ale to nam oczywiście odsuwa perspektywę dobrania Bodżuki. Niemniej no on chyba w tej turze, no jeżeli nie ma Blasta, oczywiście nie ma Galwanika, pewnie będzie się z tego grobu, że tak powiem, wybierał. No. I co teraz? Dalej konsekwentnie nie blokujesz. Rozumiem, że nie chcesz, żeby po prostu Jak przywrócił. miał Blasta, to mnie Okej, zabijał Blast. A w tak. tej chwili jest w plecy i ja wrzucam monarchę. Okej, jest, ma 0 kart, ma oczywiście I fontannę. wywalamy dwie wróżki na te, jeżeli wróci tych Gamoni. Na familiary, no ale zaczekaj, no jak ich wywalamy? Przecież on ich wróci Tak. i zagra, to ich nie skontrujesz. A, wywalamy w sensie, że No ale discardujemy, okej, dobra, tak, tak, a Goni Warpem się bronimy. okej. Jest to jakiś plan, mamy rzeczywiście 2 karty, on teraz Nie widzę tego inaczej na tą chwilę. będzie w stanie ich Ale rzeczywiście ale obu zagrać, myślę, że on Myra wróci. Mera i jednego familiara. No zobaczymy, no bo Mera blokuje oczywiście monarcha, ale tak, nie, wziął jednak 2 familiary, oba teraz będzie zagrywał, bo go stać. No i my musimy discardować wróżki. Rzeczywiście Agony Warp jest fajną kartą. Pozwoli nam się obronić przed obydwoma familiarami. Jakiś czas temu mieliśmy taką dyskusję, może ty, Bombaj, będziesz wiedział, jeżeli grasz Agony Warpa i oba te jakby tryby celujesz w jednego terrora, Tolarian Terrora, to płacisz raz wart czy 2 razy? No raz. Dobrze, tak, konsultowaliśmy to, chyba Roger też nam to rozstrzygnął, że wart jest 1. Ale dlaczego miałbyś płacić 2, jak zagrywasz jeden czar terrora? No zagrywasz jeden czarno, ale jakby 2 tryby jest, wybierasz, że jedna kreatura, No, target creature ma -3 ale i target creature ma -0, ale -3. w dalszym no dalej targetujesz jednym czarem Kritę, tak? Tak, no tam są na to wprost przepisy, rzeczywiście Roger nam gdzieś to potem podesłał i tak to też uzasadnił. I jak Czaszmy skomentował, to jest mistrz, od razu wie, to jest też intuicja. Dobrze. Dzięki czasem, dzięki. Dobra, my chyba misnęliśmy z Augura niestety, tak, ja też się trochę zagadałem, No, niestety, tam czasami było. tak jest i teraz też dobraliśmy landa, target player discardzy kartę, o proszę, czyżby chciał nam teraz całą rękę, że tak powiem, wywalić? Tak, no my oczywiście w odpowiedzi po prostu zagramy nasz plan, więc jeszcze na tę turę się oczywiście obronimy. Jeden familiar spadł, został jeden przeciwnik, 0 kart na ręku. No i zobaczymy teraz, kto co będzie top deckował, prawdę powiedziawszy. Bo my jesteśmy na 2 życiach, przeciwnik na 17. Jest drugi monarcha, który niewiele zmienia w tym momencie. I tylko ta karta stopa, że się tak wyrażę, którą dobierzemy jako Tylko monarcha. Down albo Wither the Bloom, albo Wróżka, Tak, ale pewnie będzie... zobaczymy. No Swamp. No możemy poddać i zaoszczędzić tego przeciwnikowi, który no raczej by atakował, nie ma powodu, żeby nie. Nie była to zła gra, nie wydaje mi się, żeby tu jakieś błędy zostały popełnione. Po prostu potem nie dobraliśmy, ani nie trafiliśmy z tego góra, ta końcówka, no bliska. Nie wiem, czy może uważasz, że może wcześniej mogłeś blokować któregoś tego familiara, czy to by coś zmieniło, ale no jest 1-1, zaraz trzecia gra. Czy coś zmieniasz w sajdzie? Zastanawiam się nad wywaleniem jednego snafauta może. Ale
chyba zostaniemy przy tym, co jest. No na pewno będzie te familiary grał, to jest Ilata, który blokuje wróżkę, no i nas zmusza do discardu, no i omija te snafauty. Co mogłoby nam bardziej pomóc? Ciężko powiedzieć. Za Augura, za Preordain albo za Pondera, tak odpowiadam Radomirowi. Tak, tak. No teraz nie wiem, no na awkę lepiej mieć jakąś taką tam szybszą rączkę. No ale boję się wziąć Mulligana i trafić jakąś padakę, że się zmuliganuję, pójdę po jakiegoś Sira z ninją, dostanę jakiegoś Casdowna czy coś i po prostu stanę. A tutaj mamy Spellpierce'a, którego bardzo lubię na awkę, jak już mówiłem. Jest Preordain, kopiemy landy. Także chyba keep. No właśnie, z jednej strony ręka wydaje się taka, że ma co robić, mamy właśnie i Preordaina, żeby się kopać, mamy Lorien Reveal, które mogą nam sweczować kolejne basiki, więc okej, zaczynamy z Taplanda niestety, ale no właśnie to ryzyko, gdzie ten deck nie gra zbyt wielu landów, więc może być mulligan i no lander, a tutaj ta ręka no jakby ma co robić. No. Przeciwnik zaczął od fontanny, widzę, że już ma w takim razie 3 artefakty w stole. W takim razie pytanie, co pojawi się w drugiej turze, czy to będzie już właśnie jakiś familiar, czy może bardziej jakiś ichor. Diures. Nie pokazujemy mu ręki. Nie wiem, czy Dures jest dobrą kartą na mnie. Ciężko mi powiedzieć. O, jest Jagony Warp, więc chyba bardzo, bardzo przyjemnie. My mamy lądy, żeby budować mana base i w razie czego z końcem jakiegoś brainstorma też mu wrzucić. No jest familiar niestety. Okej, ręka chyba cały czas niezła, przeciwnik też no, się tam rozbudowuje, ma 5 kart, my musimy zaraz coś zdiskardować. Nie wiem, czy właśnie będziesz planował przygotować też topa po prostu pod Ogura, ale Chyba wywalę Hydroblasta. zdiskardujesz, tak, pod tego Tak, familia. tak. Od Okej. tego zostawię Selanda, żeby zdjąć mu tego familiara. Mieć Augura w stole, zdjąć familiara i przemycić wtedy w następnej, myślę, że monarchę. Tak chyba zrobimy. No. Okej, jest to plan. No, do tego familiara pewnie przydałaby się jakaś wróżka, bo Drogi ale familiar. drugi familiar właśnie, no. I co teraz? No i nagle się niestety właśnie robimy 2 karty w plecy. No ten ogór nam coś dobierze, to na pewno. To chyba trzeba wywalić. Wywalić trzeba chyba.
Walimy chyba landa. No, odważna decyzja i też mało przyjemna, ale okej, na razie jest i Lorien, jest i Dispel do wyboru, ale na razie i tak tego Agony Warpa tak bardzo, bardzo nie potrzebujesz, więc możemy zostać z jedną odtapowaną maną. Okej, wyciągamy landy. No i będziemy teraz przyjmować trochę w powietrzu. Cały czas nie zobaczyliśmy tego kęku. No, pewnie Awka gra jedną sztukę, znaczy właśnie pytanie, czy może być bez kęku Awka? Mówisz, czy masz. Wywołał wilka z lasu, no właśnie. Okej, taka też strategia zagrał ten, no oczywiście stół pełen. Będzie dobry start. Co, już przewidujesz problemy, no nie jest to rzeczywiście przyjemna sytuacja. Nie spodziewam się, żeby było różowo. No musielibyśmy teraz naprawdę dobrać coś nadzwyczajnego. Może chociaż nawet jedna wróżka nam pozwoli. No właśnie, i teraz przeciwnik Raven's Crime. No ciekawe mechanika, która pozwala oczywiście z tym retrace'em potem discardować nam więcej kart. My nie mamy za bardzo jak blokować. Jest Snafa. To No. dzięki cześć chyba, nie? Tak, za 4 życia. No co innego, no możesz go zagrać za manę i wtedy jeszcze jedną turę pociągnąć. No aczkolwiek tak, 2 ataki, cały czas jedna karta. Bejtujemy, może nie wyblokuje, tak? A nie. Dostanę blasta w papę. Jeszcze tak, będzie Galvanic Blast. Już rest in peace, widzę tutaj Czaszmy nam pisze, więc nie wierzy, że da się to wyciągnąć. Jedna karta, 2 karty. Jeżeli jest atak i ten galwanik, no to rzeczywiście nie dało się tu wiele zrobić. Ale nie, na razie przeciwnik co innego zagrywa. No Zagra blasta. i blasta na koniec, jak zobaczy, że jesteśmy na 4. Nie, to Mer wjeżdża. Co tu może być tak naprawdę? I znowu Augur Bolas nam nic nie wyciąga i pokazuje 3 wróżki stopa. Gdyby one przyszły wcześniej, byłyby tak dobrymi blokerami, no ale niestety. Także pierwsza gra na Awkę, tak jak nie chcieliśmy, tak jak mówiłeś właśnie, że się męczymy i tak to dokładnie było. W pierwszej szybko udało się jednak zrobić to, co trzeba. Zaczynamy 1-2, no nic. No ale 5-0 już nie będzie. No nie Więc będzie. Idziemy scenariuszem 0-5, rozumiem, Bombay. Dobrze, Idziemy myślę, 0,5. że gracze będą Ci bardzo wdzięczni. Zarówno widzowie, jak i ci, którzy rozważają swój udział w Pauper Dojo. Wiem, jaki stres miał i Chachman jako pierwszy właśnie, że co on zrobi 0,5, potem Kusza, że też no kurde, byle nie 0,5, więc Bombay, nie przejmuj się. Jak zrobisz 0,5, to wiesz, będzie oglądane i komentowane. No i stres przed innymi już mniejszy. Nie wiem, czy teraz patrząc z perspektywy tej drugiej gry, zwłaszcza jak przeciwnik tak się z wszystkiego wysypał, czy coś inaczej byś zrobił w sajdzie? Jakieś właśnie takie, nie wiem, suffocating fumes? Nie wiem, no
hydroplasty się okazały chyba bezużyteczne. Tak, Ani razu go nie zagrałem, discardowałem albo przerzucałem w dół. to prawda i No przeciwnik. ale to chyba też tam jakoś sytuacja mnie zmuszała do tego. Nie wiem, czy tam jest dużo co analizować. To chyba No, kip, bo nie wiem na co gram, także dokładnie było, już jest za nami, teraz my zaczynamy i rzeczywiście ta ręka wygląda nieźle, a nasz przeciwnik muliganuje. Dobrze, tutaj trochę w takim razie szczęścia za te niedobrane karty z ogórów Modo nam daje. Mamy pierwszy Tapland, mamy w razie czego na drugą turę wróżkę, mamy potem ninja, a tutaj proszę, przeciwnik pokazuje to trona. Altar Tron, rzeczywiście też taki deczek trochę nieobecny w mecie ostatnio, zwłaszcza jak Ponza mocno cisnęła, a tutaj przeciwnik, proszę, gra Altar Tronem. I jak na ten deck się czujesz? zobaczymy. Dobra, spellstaterka oczywiście wchodzi nieskontrowawszy, nie taki był jej cel, ona ma teraz nam zapewnić wolną drogę dla ninży. Musimy się też, rozumiem, trochę pospieszyć, mieć zarówno coś w stole, jak i dobrać więcej kart, żeby się przygotować na to combo, bo może być tak, że przeciwnik zaraz już nam pokaże trona. Zobaczymy też, jaką do końca wersją gra, co tutaj może jeszcze mieć w zanadrzu na nas. Jest Expedition Map, czyli rzeczywiście ten tron zaraz pewnie będzie. Właśnie spele, tak jak Castdown czy Agony Warp, chyba niewiele nam tutaj pomagają. My nie zdążymy nic zabić, on będzie właśnie sobie potem te myry kręcił. Właśnie, co mamy na sideboard? Pewnie, no oczywiście Bodżuka jakaś, chociaż ona też nigdy nie zagrana na instancie. Łukasz, Szurek, Duresy, Okej. Mystic Dispel, może Mukota Ambusze z removal, żeby Mieć szybciej po Wyjrzeć. prostu jakieś kreatury i atak, żeby po prostu zadać mu ten little damage. Okej. Dobra, jeszcze trochę ataków jest. Mamy 4 many. Rozumiem, że nie zagrywamy żadnych ani nawet augura, ani spellstaterki, trzymamy kontry. zbieramy tam na nim jakąś presję, także tego. To będzie impuls. Czy teachings? Teachingsy, tak. Teachings. Czy my chcemy teachings? Chyba nie chcę teachings. Okej, każdy taki ruch na pewno go opóźnia. Czarną manę miał oczywiście, czy tą niebieską manę miał z gwiazdki. Zobaczymy, czy będzie miał jakiś filtr. Powrotno pójdzie, nie. Conduit Payloads. No okej, czyli z tego też będzie sobie filtrował manę. Zobaczymy, czy już teraz zagra te teachingsy. Jak nie, to może jest szansa, że go tą bodżuką złapiemy, ale nie, no oczywiście. On teraz. A nie, o proszę, jednak Rowan's Grimsearch. No chyba kontrujemy, co? Też, żeby mu naprawdę i dobrało i podejrzało dużo kart, no dobry spell, fajnie też siedzi w Psychic Stormie, na pewno Judgment to potwierdzi. No może być, że tutaj takie okienko się nam pojawiło w tym momencie na tę bodżukę i dalej opóźnianie go, żeby się do swojego komba za szybko nie dokopał. Wróżki nie są najszybsze, my tutaj będziemy go tym ninją, mam nadzieję, jeszcze trochę kutać
i liczyć na dalsze kontry, bo on ma cały czas dość dużo kart na ręce, ale na razie żadnego elementu komba jeszcze w stole nie zobaczyliśmy. Czy odważy się zagrać jakiegoś właśnie Myr Retrievera jako blokera? Z myślą, że zaraz i tak go sobie z grobu wyciągnie, zobaczymy. Nie, poświęca i co to jakieś jeszcze Weather the Storm się okaże? No, No tak, Tron musi albo mieć to, w co mainie. tam Ancient Steerings, czy coś takiego, co 5. Crop Rotation. Rotation, no tak, też, ale czy co, on się poświęcił jeden land Trona za inny, tak? W sensie, no okej. No, coś tam chce jeszcze Brakuje dograć. mu many, jest Golem Foundry, no niestety. No niech będzie. Czyli jest jeden z elementów, ma jeszcze trzy many, znaczy 3 karty w ręku. I 12 życia. My mamy zarówno Spell Pierce'a, jak i Spell Staterkę. No Suffocating Fumes nam nie pomagają za bardzo. Szkoda, że tam właśnie nie możemy dobrać drugiej wróżki, bo właśnie te myry, no sam altar jest chyba, znaczy nie, jest za 2 many czy za 3? To co mu Altar daje jest, manę? Może za 3. Aż no co, altar jest Aż no, zatrzymany chyba, wiesz? okej. No dobra, to też może, ale no grup mu wyegzajlowaliśmy, więc bardzo dobrze, że te teachingsy zostały złapane. Myślę, że się tego nie spodziewał, bo gdyby tak, to by pewnie je zagrał. No i okej, no i trzymamy kciuki, żeby w tych 3 kartach nie było właśnie pełnego komba. Nie, jest Expedition Map, okej. Czy chcesz to? Nie wiem, co on ma tam za jedną manę. Takie na chyba pewno tą Crop Rotation, mapę gwiazdki, jakieś puszczę, sfery. bo tam chyba wpuścimy Expedition mapę, bo no bo co, no wyszuka Selanda, tak? No to nie wiem, czy to jakiś dramat dla nas jest. No okej, no jak dobierzemy drugą wróżkę, to na pewno możemy mu kontrować. Tutaj też cały czas zostawiając 3 otwarte many, rozumiem, że możesz sobie przesajklować. No Spell Pierce na Trona tak bardzo nie pomaga, niestety. Tej many ma dużo, widzę, że już Energy Refractor, czyli będzie mógł sobie filtrować tę manę, no i dobiera kolejną kartę. Golem Foundry też już ma 2 kanterki, więc może być, że zaraz po prostu zagra też jakiegoś golema do bloku i tu się może nagle okazać, że to Agony Warp w sumie jednak nie będzie całkowicie bezużyteczne. Dobra, jest za to skontrowany Candy Trail, ale jest jakaś odpowiedź z czarnym, czyżby jakiś Suffocating Fumes też? Nie, Deadly Dispute, okej, myślałem, że może jakaś też w mainie Suffocating Fumes na Kuldotę. Jest Chromatic Star, ma 2 many, ale rozumiem, że każesz mu je opłacić, tak? Że i tak lepszego momentu niż Spell Pierce niż teraz nie będzie. Dobra, niech się pozbywa treżera, jeżeli chce. Nie, nawet nie zapłacił. Ciekawe. A, miał jeszcze jedną mapę. Woli mapę. Okej. Mamy teraz kolejnego ninja, bardzo w sumie fajnie. Zarówno, żeby podmienić na wróżkę. Pytanie, no tak, pojawia się oczywiście golem, któremu i tak chyba nie pozwolimy zblokować. Tutaj możemy zarówno właśnie ze Snafauta, jak i Agony Warpa się go pozbyć. Wolimy mieć otwartą manę.
bo on albo sobie to combo odpali i po prostu nas wjedzie za milion, albo może, albo nie, więc no, te 4 życia z Snafauta nas nie boli. Dobra, mamy 2 ninjów, to jest w takim razie no jeszcze nie jeden kombat, chyba nie jeden. Chyba że 7 życia, 5 powera w stole, może Zobaczymy, jak co się on pojawią zagra. 2 Co on wróżki. zagra na Brawlanda, to sobie może innego z mapy wtedy, nie? Tak, może z Candy Traila też oczywiście Szukam jakąś kopy kartę Finlandii, dobrać. bo Firebola mi za 16 zagra. O, no, w sumie też widziałem takie techy w Tronie. Tutaj mogę pozdrowić Krzysztofa Jana, który u nas grał różnymi wersjami Trona, choć bardziej Big Guy z Tronem i też tam jakieś, no to nie był Fireball, tylko jakiś taki Torch, czy już też przyznam, mam słabą pamięć do nazw, ale też właśnie spell, gdzie zapłacisz X, to zadasz X damage'a. Dobra, zdaje się, że przeciwnik, no kopie się, okej, no dostaje jeszcze 3 życia, no dobra, więc trochę nam odjeżdża, tutaj zagranie tych wróżek z końcem nie będzie wystarczające. Jest Rowan Grimsearch. Nie mamy na to odpowiedzi. Może mógłbym cyklingować, Cyklować, tak. sprawdzić, ale chyba wolę trzymać Counter 2 na No, Retrievera, tak? Retriever za dwójkę. tak. Jest za Także 2, dokładnie tutaj ten Rowan Grimsearch też w sumie go za 2 dziubie, więc spadnie na 8 życia. No co, akurat w tej sytuacji niewiele zmienia, nie wiem, no musiałbyś dobrać jakiegoś ninja właśnie z Bolasa, to już byłoby za no, 6. nie obrażę się, jak 2 Counter spele dobiorę, też będzie dobrze. Okej, no dokładnie. Nie wiem, czy my widzimy, co on zrzucił z grobu. Golem Foundry. Jest Foundry Inspector, okej. Mogę sobie to zagrać. Ten spele go jeden mniej kosztować, ale wydaje się, że to już jest ostatni spell, bo już cała mana wydana. No i teraz co? Agony Warp zdejmuje tego. Na pewno trzeba mieć z tyłu głowy, że pojawi się golem pewnie znowu do bloków, ale na niego mamy cast downa, więc wydaje się, że nie jest źle. Możemy przed kombatem właśnie zarówno Ponder, jak i Preordain zagrać. Widzimy landy, więcej oczywiście zrzucamy na dół. Tam był 3 land. Co teraz? Kolejna spellstaterka, Snafaut i Monarcha. No albo będziemy mieli 2 kombaty i to powinno wystarczyć, albo się skubany jakoś teraz skręci. No ma 2 karty, a cały czas mu brakuje 3 elementów komba. Więc nie jest źle, nie jest źle. Tak, leci kolejny Snafaut. Teraz co dobierzemy z ninja? To, co No tak, włożyliśmy. spell staterka pierwsza, druga jest monarch, okej. Tak, racja, wszystko to co było. Trzecia wrócha było imo lepsza. No, ale ja Radomir tą trzecią wróżkę dobieram. Tak, mamy ją. Golem tutaj siedzi. Kervex Torch Judgment napisał na czacie, tak, to jest ta karta, o której mówiłem. Nic nie robi w tej chwili. Okej, jest skontrowana Chromatic Star, jasne, nie ma co, żeby się ani pojawił kolejny counter na Golem Foundry, ani jakiś kolejny sposób dobrania karty. Została mu jedna. Czyżby Weather the Storm? Tak, trochę to odsunie oczywiście wyrok śmierci, bo przeciwnik jest już na 15 życiach. No nic. Ale ma 0 kart w ręce. 2, 4, 6. To są 3 kombaty.
Ja no, wydaje mi się, że tu już się nic nie wydarzy, tak? Ze Tak, strony no on dobierze jedną Nie, kartę, nie ma nawet. może jakiś teachings mógłby Bajslu narobić, a tak, no to Tak, ciężko dwa, zdecydowanie. Górmak już trzy, też skończył. pięć, sześć, no chyba Tak, Górmaga. więc jeszcze jeden kombat powinien nam wystarczyć. Przeciwnik 0 kart na ręku, nie ma chyba sposobu, żeby teraz jakoś szybko dobrać więcej kart, bo nie ma nawet celu do poświęcenia z jakiegoś takiego Deadly Dispute, więc jest to chyba dość bezpieczna sytuacja. 4 many odtapowanej, mamy i Dispele, i spell staterki, aż 2. No, daje się dość pod kontrolą. Tak, przeciwnik poddał, tutaj też już widział, że nie ma co przedłużać. No i teraz co? Ten No, removal wywalamy te znika. popki. On gra te Golem Foundry. Tak. Trochę pozdejmowałeś tych kreatur, jakby nie patrzeć, zarówno te potaniające Teraz z nie wiem, artefakty. do czaczy pytanie może, czy w wersji z Golem Foundry aż tam z Latary, czy tylko gra na właśnie Golem Foundry, że obniża i tam tym białym wraca i się cały czas kręci na tych tanich artefaktach, robi golemy. Nie chce mi się tutaj na swoim laptopie ekran przełączać, żebyście widzieli, co tam mam. Tak, pytanie, jaka to może być wersja tego Altartrona, czy tak, to jest znaczy widzieliśmy sferę, więc może to jest to z tym białym, który przywraca te artefakty na topa. Właśnie, coś przerwało dźwięk. No jak ma tą czacza, jak ma wersję z Golem Foundry, czy on też idzie w to, że gra Retrievery i Ashnot Altary, czy idzie w to, że gra ten taki biały instant, że wszystkie chyba karty z groba wraca na bibliotekę. Albo artefakty chyba z grobą wstawia na top biblioteki. Chyba coś takiego, czy cały grób. Którą wersją Trona obstawiamy, że przeciwnik gra? Pytanie właśnie, Duresy wrzucamy, tak? Mówiłeś, Tak, że wszedł Okiba, Gang Shinobi. Tak, dziwna ta jego wersja, nie zobaczyliśmy za wiele. Czego się możemy spodziewać? Może mieć po sajdzie w sumie też to jakieś kanonady, czy to drugie, to breath weapony. O, Czaszmy mówi, że gra jajkami, tymi obtaniającymi, tak? Czyli jakimi? Znaczy, no to te 3 na 2, że jeden Dobra. mniej. Radomir podpowiada, że removal dobry. No przydał się tutaj, jak najbardziej on próbował blokować nam tych ninjów, więc w sumie i 2 snafauty nam bardzo pomogły i ten cast down. Kombi się jak się przewinie. Ok, czyli obstawiamy, że to jest ta wersja, że za darmo zagrywa te wszystkie sfery, przywraca, a nie z retrieverami. Ok, to jest chyba dla nas lepsza wiadomość, tak mi się wydaje. Bo tak, i łapiemy ten biały instant i może Bojuką złapiemy co nieco. No tutaj Nolander, więc oczywiście Mulligan, tutaj z kolei już Keep mamy, Ponder, jest Counter Spell, nie jest źle, przeciwnik zaczyna z 7 kartami, no tym razem to my mulliganujemy, nie on, powiedzmy, jest równowaga. Candy Tray w pierwszej, też bardzo fajna karta w różnych dekach, ja ją osobiście lubię. A właśnie, to jest druga gra, ja mogę odpalić banana, nie wiem czy jest z nami dzisiaj Łukasz, ale jeżeli jest, to go pozdrawiam, jak nie, może będzie oglądał później, więc twoje zdrowie, Bombaj. Smacznego. Banana. Mm. Ok, mamy Brainstorma, więc nie musimy teraz grać Pondera, mamy Counter Spella. A już jest tak, jest. Tura przeciwnika. Właśnie są te jajka, o których mówił Judgment.
Może przydałoby się teraz też jakaś wróżka, żeby tego Munkotaja przemycić. On 3 damage'a może dość szybko kutać. Zobaczymy, z Brainstorma by się przydało też oczywiście jakiś land trafić. Jest i Dures. No. Nie jest źle. Radomir, kręcenie jajkami najlepszą rozrywką na piątkowe wieczory. Oczywiście. Dobrze nas znasz, my też to lubimy. So Conjured Bubble i Rowan's Grim Search. Jest też ten jeden Foundry Inspector. No zobaczymy, mam nadzieję, że się nie zdąży tymi jajkami rozkręcić. Zagrywam bąble. Tak, będzie w ten sposób też zawsze mógł wrócić ten biały spell. Jest i Ferrisir, jest i Monarcha. Pytanie jak właśnie wpłynie to na twój plan Bombay. Rozumiem, że cały czas oczywiście trzymamy karty znaczy manę na counter spella. No i na razie z tego co widzieliśmy, przeciwnik jeszcze nie jest jakoś blisko, żeby tam się zacząć kręcić. Ajaj. Ale tak słyszysz, że nie czujesz się pewnie, no bo cały czas jesteście na 20 życia, to oczywiście my się powinniśmy spieszyć. Jest Łukasz. Widać jedną rączkę dokładnie, w tej trzymam banana. Co robi druga? Nie wiadomo. Czyżby? Tak, Rowan Scream Search, proszę, albo drugie, albo dobrał właśnie ten, co sobie jakoś... Nie, no ten tasował na dół, to nie, to musiało być drugie. Ale my to kontrujemy. Dalej 5 kart na ręku. My zostajemy z removalami i z ambusherem. Dobra, on ma 2 karty na ręku. Czy my znamy te karty? Czy to jest właśnie ten... Już bąbelki 2 poszły, co tam, a nie wiem. tego stwora chyba miał, znaczy tego stwora, no ja już kurczę te nazwy, ten Foundry Inspector, on się tak nazywa? Nie widziałem, nie, Golem Foundry. Golem Foundry to było? Jak przy Duresie nie zobaczyliśmy? Nie, okej. nie było, miał 2 bąble i tego. Foundry Inspector, to. To była kontra. Nie kontra, tylko Removal, dokładnie, nie zagrywa go, bo też się tego removalu boi. On będzie dobierał trochę. Golem Foundry powoli rośnie, jest i Foundry Inspector. I zaraz, no właśnie. Golem Foundry ma już kanterki na jednego tego.
golema. Tak jakiś czas temu analizowałem właśnie odpowiedzi na Awkę i doszedłem do wniosku, że właśnie w czarnym i w niebieskim za bardzo odpowiedzi na artefakty nie ma. I tutaj też się to pokazuje, nie? Annule i Steel Sabotage, tak? Annul i Steel Sabotage, tak, w niebieskim jedno ma nowe albo kontra, albo powrót na rękę artefaktu, ale w twoich wróżkach nie grasz tych speli, nie ma za bardzo na Nie to ma miejsca. miejsca, nie ma miejsca po prostu. No, ale taki jakiś właśnie removal, no w sensie w czerwonym, zielonym i białym są bardzo karcące awkę karty, jakieś właśnie spele, które na instancie exilują nawet w razie czego, jakieś Cast into the Fire, a tutaj tego nie ma. Jest Seal of Doom. Okej, no tak, spodziewa się oczywiście ninży, nie spodziewa się tylko czarnego ninży. I teraz pytanie właśnie, czy atak Golem Foundry ma 5 kanterków? Chyba nie. Bez, rozumiem, że nie chcesz tutaj marnować castdowna na takiego golema. My dobieramy karty z monarchy, w razie czego będziemy sobie ninjować wróżkę. No ten Seal of Doom też trochę straszy, ale sytuacja chyba nie jest taka zła, ma 2 karty. Różowo też nie jest. No nie jest różowo, ma cały czas bardzo dużo życia, więc kombatem za 1, za 2 czy za 3, no to jeszcze przeżyje bardzo długo, a siłą rzeczy zaraz te golemy pewnie zacznie wstawiać. Patrzymy, jedna karta, nie trafimy nic, jest to Swamp, też dobrze wiedzieć, że nic tam nam nie grozi. Mamy 2 ninjów, więc luzik. No właśnie, pytanie na co tego Seal of Doom zużyje? No pewnie czeka na tego Ninja of the Deep Power. To jest silna karta. O, też, no ciekawy wybór. Obu widzę ninjów, znaczy obie karty zostawiłeś. Nawet jak ma niewiele kart na ręku, to i cały czas nie atakujesz. Okej. No nie, bo boję się, że przejmie mi monarchę, a on jakiegoś tam, nie wiem, sferę dobierze coś i nagle może sobie z tego zrobić 3 tokeny na Golem Foundry, wstawić typa Mhm. i po Tak, może. prostu nie wolę bronić monarchy. Ja dobieram 2 karty natury, on dobiera jedną w teorii. Tak. No ma w tym momencie 6 kanterków, więc stać go na 2 golemy. Zobaczymy, co tam jeszcze, no cały czas wrzuca gwiazdki, poświęca je, dobiera karty, ma 3. Kolejny Seal of Doom. No mógłby teoretycznie się pokusić w kolejnej turze po prostu sprzątnąć tam 2 wróżki i wstawić 2 golemy i przystąpić do ataku. Nie ma bloku, ale Bombaj nam zniknął. O nie, czyżbym... Halo Bombaj, jesteś? Jest jakiegoś laga wyłapałem chyba. Okiba, tak, złapałeś laga, na szczęście nas nie rozłączyło, czyli to nie mój internet. To dobrze. Jest ninjutsu i czarny szczur, którego Seal of Doom nie sprzątnie. Zobaczymy, czy ma na instancie możliwość w takim razie coś zagrać, ale jeżeli to jest nawet jakiś Deadly Dispute, czy ten Rowan Scream Search, to tym więcej kart dobierze, więc też będzie co discardować. Teraz on odpowiada na umiejętność ninjutsu, tak? Się zastanawia, co zrobić. Czy właśnie sprawdzamy zlagowanie. Bo wydaje mi się, że na streamie nas widać i słychać. No fajnie, jakby ten Okiba siadł, to rzeczywiście
Discard, ale co tu jest? Czy on to robi w tym momencie jeszcze jak ninja nie ma w stole, czy o co chodzi? Tak, zdejmuję wróżkę. Będzie chciał przyjąć monarchę. Okej. Musi zdiskardować kartę. No jest ten swamp, który widzieliśmy. My oczywiście idziemy po Islanda i po wróżkę. Okej, przeciwnik ma 0 kart. No wstawi pewnie te 2 golemy i zabije wróżkę, żebyśmy tego blokera nie mieli. Okej, wyboru pewnie nie miał, wolał zabić niż wyrzucić, no ale zaraz. Okej, tak. No tak, jeżeli on strzela za 1 i ten Storm wynosił 2 wtedy, to i tak za dużo by nie mógł zrobić, nie zabiłby nic więcej. Czy nie? Czy samego szczura mógłby wtedy 2 razy zabić? Nie zabiłby, bo nie ma Storma. Okej. Ja zaraz sprawdzę, co dokładnie robi ta karta, bo nie miałem czasu jej przeczytać i też pokażę, nie pamiętam. pokażę. No. Tu target creature. No dobra, no to miał Storma 2 był, czy nie? Czy był miał tylko Storm. 1? Nie miał, bo 1 po ninjutsu prostu? ninjutsu No tak, nie Storm, nabija. okej, tak, ninjutsu nie nabija Storma, czyli to był, okej, po prostu strzał za 1 w jedną wróżkę, no dobra, no może i tak. On sobie teraz go wtasował, widzę znowu, tak, na spód. Storm był 0, tak, już Judgment rzeczywiście, nie wiem, trochę mnie zmyliło, że jak się wyświetla spelę ze Stormem, to on tak jakby, nie wiem, czy był skopiowany już. Okej, przeciwnik realizuje ten scenariusz, który trochę przewidzieliśmy. Są 2 golemy, będzie atak. No i teraz Chyba bez bloku. Czy z blokiem? Znaczy, z blokiem. my mamy i tak duże szanse, żeby oczywiście tego monarchę odzyskać. Mamy właśnie już w stole nasz gang szczurów. Trochę nam coś laguje, ale u mnie ten internet cały czas nieźle ciągnie. Niemniej tutaj dla czatu powiem, że tu jest po prostu wielopoziomowa kompozycja, gdzie właśnie się łączymy na kamerce z Bombajem, Bombaj mi udostępnia swój ekran przez Discord, ja wtedy Wam udostępniam i pokazuję, streamuję to, co on gra, to może trochę obciążać internet i mój i jego, więc no prosimy o wyrozumiałość. Zagrywa znowu Teachingsy. No, dobry top deck. I znowu dobiera Scattershota, żeby nam, czyżby zabić szczura po prostu? Skubany. Tak. No dobra, jest z 0 kart na ręku. Ma to Seal of Doom w stole, oczywiście to nie jest nic sympatycznego. I ma monarchę. My kolejnych ninjów dobieramy, co nie jest takie złe w tym momencie. No i bodżukujemy mu grób. Tak, trafiliśmy i Bombla, i tego Scattershota, i znowu Mystical Teachings. Nie jest źle, to jest druga gra cały czas, przyznam, więc okej, no dobra. Nawet jeżeli teraz będziemy obrywać za 3, zobaczymy, co wymyśli przeciwnik, to nasz ninja ma lifelinka, a on dopiera klan szamana, co to za ten, no. Ile ma artefaktów, co prawda, żeby poświęcić? No musiałby poświęcić
i tego golema, i golem Foundry. Wątpię, żeby się na to zdecydował, ale nie przystępuje do ataku. A więc leci cast down golema. Nie poświęca go w odpowiedzi, oczywiście nie czyści stołu. Czyżby ustawił go jako blokera? Okej. Teraz on tego monarchy będzie bronił w takim razie. Widzę, że tutaj jakieś znowu boty spamujące się pojawiają. Judgment, bierz ich po prostu. Banuj bez litości. Okej, przeciwnik niestety ma 3 artefakty znowu i znowu golem Foundry pełny ładunek na golema, a tu wjeżdżają kolejne i Ichor. Teraz to może Czacza jest zajęty. Czy ja go mogę spanować jakoś? Dobra, aż tak bardzo nie spamuje nam ten bot. Mhm. 5 many z czarną. Nie, aha, Rowan z Grimsearch. Tak się wytapował po prostu. Okej. No, sytuacja rzeczywiście taka nie najlżejsza. Przydałby się jakiś removal. Ale Przydałby się. Ziomeczkowi czas leci. Tak, może być, Zagramy na że tym. nawet jeżeli tę grę jakoś wyciągnie i zrobi się 1-1, no to potem tego czasu na trzecią mu za bardzo nie zostanie. Zobaczymy. Niech klika, niech też tutaj ten czas traci. Kolejny Rowan z Grimsearch. Teraz patrzę, że zostawiłem Spell Pierce'a. No, tak, Spell Pierce. Mogłem dać Dispela, ale to przez moje przeoczenie. Spell Pierce rzadko trona złapie. O kurczę, widzę, wjeżdża kolejny i bloker, i kolejny artefakt, więc jest dużo artefaktów, dużo blokerów. I Spell Pierce się Jest jednak siadł, tak, dokładnie. Okej, no może być, że teraz jednak strategią w sumie, żeby wygrać cały mecz, będzie jednak granie na czas. Niech przeciwnik traci. My wrzucamy ninja. On ma cały czas jedno Seal of Doom, więc któregoś nam może zdjąć, może blokować. No nie mamy za bardzo pozycji do atakowania. On wrzuca teraz kolejne golemy, tak. Z 3 blokerów za 3 atakerów. No ciężko. Przydałby się po prostu monarcha, choć on ma teraz, znaczy w sensie ten Thorn of the Black Rose. Idzie atak, ciekawe. Może też on zauważył, że musi po prostu szybciej wygrać. My się nie chcemy poddać. I co teraz? Czy liczy się nawet z możliwością oddania monarchy? Okej. Ma Seal of Doom, Radomir. Seal of Doom, te scattershoty, jakieś sposoby
Żeby zdjąć oczywiście jaszczurkę, mogą być nagli, tak. Ale nie, no też jakby zgodzę się z oceną Radomira w ten sposób, że to na pewno nie jest optymalny deck na Gli, że Jajotron zawsze był, znaczy no, w tych czasów, które pamiętam, ostatnich paru lat ciężkim deckiem. O, widzę tu Scattershot 2, 4, 6 nam sprząta wszystko. Okej. No jeszcze 30 sekund ukradniemy. Tak, dokładnie. Już się świeci przeciwnik na czerwono. No też to jest jeden ze sposobów. My mamy counter spell. Nie, zaraz, co tu się stało? Czemu za 6 i nam przeżył Mukotej? Zabrakło mu jednego. Tak? Przecież był Storm 6. To o co tu chodzi? Nie wiem, może coś źle wyklikał, może też się już spieszy. Niech i tak będzie. My mamy counter spella, zawsze blok Mukotaja. Teraz też nam jednak trochę pozwoli przeżyć. No nie, żyjemy, kolego. 3, 6, 9, nie, 2, no tak. Na jednym? A nie, on swojego, tak, o proszę, no sprytne zagranie, swojego zabił, żebyśmy tylko nie dostali 3 życia, też to wymyślił, trzeba mu to przyznać. Właśnie, co teraz? Czy teraz te removale jednak nie wyglądają nawet dobrze, zwłaszcza taki Agony Warp również przed 2 golemami nas ochroni, jakbyśmy, nie wiem, bronili Monarchy czy czegokolwiek. Nie, no ja myślę, że nie nastawiamy się na jakieś walczenie z golemami, no tylko my musimy sobie stół ustawić, wrzucić monarchę, wrzucić ninja, Okej. wróżki Okej. i tyle. No. No i ten czas Nie sądzę, pytanie. żebym wolał tego Agony Warpa. Może ten Mystic Sat, ale Ambusher pozwala mi wrócić Augura, wrócić wróżkę. Jest szybszy niż Mystic, także... Tak, też mi się tak No wydaje. i nie spada od Seal of Dooma. Dokładnie, 2 ważne rzeczy, plus ten lifelink, jeżeli byśmy mu odjechali z życiem, to może być, że po prostu czasowo w te 4:40 nie zdąży nas dojechać. Bo chyba wezmę Mulligana i nie będę ryzykował, bo jestem nauczony, że często taka ręka się kończy tym, że zostajemy z jednym landem, nawet ten brainstorm nie pomaga i wtedy nawet nie będę koledzy kradł czasu. No tak. Nie, to chyba raczej była dobra No i decyzja. tu jest chyba trochę lepiej. Myślę, że zrezygnuję z Gurmaga, Trochę minie, zanim go wrzucimy. bo trochę chyba minie i Okej. nie Nie, wiem, czy jest to dobra decyzja, ale Augur plus Ambusher. No, zobaczymy. Ewentualnie no, może taki Island nawet mógł być zrzucony. Niemniej na pewno decyzja o Mulliganie była dobra. Nie ma nic gorszego niż kipnąć One Landera z Brainstormem i zobaczyć z Brainstorma, że żaden land nie idzie, bo to jest też już praktycznie wtedy no nie ma co zrobić. No. Jest kolejny ninja, może być, że rzeczywiście szybko będziemy w takim razie starali się przeciwnika po prostu pokonać w kombacie. On tu, o proszę, tym razem Ogór też dobrze nam dobiera, bardzo, bardzo fajnie. Zobaczymy, jak przeciwnik szybko będzie teraz klikał swoje combo. Widać, że chyba trochę szybciej. Też widzi ten mrugający zegar, mamy dużo czasu więcej od niego. Też trochę do roboty, ale jeszcze jest to daleka droga dla niego. Przeciwnik dobrał trona z ręki. To mu się udało.
Ma Foundry Inspektora, który no będzie może blokował naszego ninja? Zobaczymy. Nie sądzę, Nie, no tak, no. bo ten inspektor robi mu w tej chwili grę. Ale. Mamy My Snapouta. Snapouta. No i mega. Nie ma na to odpowiedzi. Teraz Ninja ma tym bardziej wolną drogę, więc my będziemy dobierać kolejne karty. Mamy dwie bodżuki na ręku. Jeżeli to nawet w tym momencie aż tak bardzo go nie boli, no to mamy manę, mamy spele, mamy counter spele. Nie wygląda to źle, nie wygląda to źle, tym bardziej, że czas przeciwnikowi szybko ucieka. Dobra, wjeżdżamy ninją. Cały czas dobieramy karty. Nie wiem, czy tutaj masz plan rzucać kolejne stwory w stół. Nie no, na razie trzymamy 2 counterspele open, nie? Trzymamy pełną rękę, mamy i spell staterkę właśnie na jakąś czy mapę, czy sferę. No na razie musi się kopać, musi szukać dużo kart i też w dodatku wybiera takie, które kosztują go życie. No nie wiem, czy to warto kontrować. Czy chyba sobie lepiej potrzymać te counterspele na to, co nam bardziej zagraża. No, tak jak i Radomir się pyta. Nic poza Golem Foundry, chyba to grał jest, kiedyś. to jest to, co nas najbardziej boli, Tak, Golem no. Foundry. Ewentualnie możemy skontrować coś, że tak powiem, za jedną manę, żeby spellstaterkę mieć w stole i ją zaraz ninjować dalej na Mukotaja i no jednak go tam opóźniać. Albo taką mapę, nie wiem. No ma w sumie 7 Nie, kart. chyba. Cały czas puszczamy, ok. Energy Refractory. No, w Niech sumie siedzi, rzeczywiście niech zawsze se fizzluje. z końcem Niech tury sobie możesz pozwoli. po prostu zagrać spellstaterkę, nie musisz skontrować, rzeczywiście może być, że różnica, czy ma tę mapę, czy nie, nie jest duża, a nie chcemy dopuścić, żeby, nie wiem, miał 2 Golem Foundry, które no wtedy już nie będzie wykontrowane, bo będziemy my wytapowani. A przeciwnik niech sobie robi rzeczywiście ten deck, no jest wolny, niestety. Tak jak w realu, kiedy gramy, mamy wspólny czas. Pytanie, czy tu kiedyś ktoś rozważał jakieś te takie zegary jak szachowe, jak szachiści grają, gdzie sobie przeklikujemy na zmianę, żeby właśnie nie było tak, że jeden deck gra wolno, a czas leci obojgu, tylko tak jak na modo tutaj przeciwnik po prostu traci swój czas. Okej, przeciwnik jest wytapowany, zabił nam ninja, ale my możemy właśnie z końcem tury wrzucić spellstaterkę, którą sobie spokojnie zninjujemy, więc dalej będziemy w stanie tego przeciwnika kutać i przybliżać się do zwycięstwa. Jest Bodżuka, więc ten scatter shot ląduje w exilu, nie będzie miał możliwości, żeby go sobie przywrócić, chyba że gra więcej. Wróżkę zninjujemy w kolejnej turze, tak? Tutaj nie chciałeś się wytapować, No, żeby mieć na niekoniecznie, jednego. bo zostawiam 4 niebieskie otwarte na 2 counterspele. Y, Także Aha, tak, że właśnie mam w następnej. tak. Dokładnie, że nie w tej turze Fargren Marauder. jest Fangrid Marauder. Siedzi, znoś. Siedzi, okej. Jest to też dobry cel dla Snapouta. On oczywiście może trochę artefakt, nie, no może jeden, tylko teraz treasure w razie czego poświęcić, ale nawet tego nie robi.
Mhm. Że jednak zmieniłeś decyzję, żeby nie No, ninjować wróżki. Nie, no ja go nie będę na życie ścigał teraz. Okej, zostało mu 1,5 minuty. No ciężko będzie to wyklikać na pewno. Niech sobie tam, rozumiem, takie Weź, spele. nie grać, bo ja dostanę zaraz laga i ja przegram przez czas. Właśnie, nic nie zapeszyć. Jest golem Fandry pierwsze. 8 kart na ręku przeciwnika. No wszystko to kosztuje, czas kosztuje. Okej, ninjutsusujemy Ogóra. Wróżka, kontruszka niewiele wyłapie. Ogór może nam po prostu taką kontrę dobierze. Teraz i tak jest dispel. Okej. I Bodżuka na rękę. Jest kontra Rowan's Grim Search. Mógłby być na 5 życiach i być w zasięgu Litala w następnym kombacie, ale okej, no nie ścigamy się na życie, tylko na czas. Zostało pół minuty. No nie wiem, czy to Myślę, jest że zbyt... ma Weather the Może mieć Storm. jeszcze Weather the Storm i tak nam odjechać jak najbardziej. No, Wygrywamy. nie chciał już przedłużać tej gry pół minuty, żeby się skąpić. Dobra, ja Właśnie. bym poprosił o Robimy krótką 1,5 przerwę, minuty. Bomba, i jak najbardziej. W takim razie do zobaczenia za chwilę ze wszystkimi. Zaraz wracamy.
No to słuchajcie, my do Was wracamy. Przerwa była krótka. Widzę, że dołączył do nas Burek, władca chmurek. Też witamy. E, Gratulacje dla Bombaja W ogóle za chciałem grę. powiedzieć wam, że spotkałem Burka w Elblągu. Co Burek robił w Elblągu? Burek może sam powie, nie będę zdradzał jego tajemnicy. Właśnie, Burek tutaj pyta, czy może wykupić bana użytkownika Moonwalker. Tak, możesz bezpośrednio mi zapłacić, sam sobie dam. Dobrze, kiś bananów dla mnie. A, właśnie, kiś bananów dla Czachmana. Okej, no tak. Nie no, chyba tylko ja przyjmuję w bananach zapłatę. A my szukamy trzeciego przeciwnika, jest 1-1, więc Bombaj nie zrobi 0-5 dzisiaj. Myślę, że wielu graczy jest zawiedzionych tym wynikiem. Ale dobrze jest. O nie, Bombaj nam zniknął. Mam nadzieję, że to nie mój internet, tylko mi trochę rozłączyło Czachmana. Przepraszam, Bombaja właśnie. Nie, trochę widzę, że się rusza. Widzę jego modo. Widzę, że łączy się ze mną na Ninja. Jest Bombaj z powrotem. Bombaj, słyszysz nas? Tak, słyszę, przez chwilę Dobra. nie słyszałem, widziałem Tak, się, że dobra. byłem zielony, ale już jest wszystko w porządku. Był zielony ekran śmierci, ale wróciłeś. Dobra, to chyba nie mój internet na szczęście. Burek pyta, czy udało Ci się wyrwać na Kato. Tak, jadę do Katowic, udało się. Będę w piątek o 17:00. Pytanie do chłopaków z Katowic, o której gracie jakiegoś FNM-a czy coś w tym stylu. Jeśli nie, no to na pewno chętnie się tam z kimś łapię. Warszawiaki dopiero mają być gdzieś po 20:00. Nie byli chętni na stworzenie stacji libacji w ich hotelu. O, proszę, mamy Ludrox, no kolegę ze proszę. streamu tutaj. Ludrox, jeżeli jesteś na czacie, no to oczywiście prosimy Cię o uczciwe tutaj w tym momencie się trochę rozłączenie i niepodglądanie, co Bombaj będzie miał na ręce, ale fajnie, że trafiłeś. Nawet widzę, będziesz zaczynał. No i zobaczymy. Ludwik polował i upolował, tak. Czy to będzie White Winnie, czy może jakieś ściany? Zobaczymy, czym tam Ludrox dzisiaj gra. No, jeżeli polował na ciebie, no to już wiedział, że grasz wróżkami. Zobaczymy. Zaczyna pierwszy. My otwieramy taką rękę. Ludwik kipnął, też kipnąłeś. Ok, mamy jeden land, co prawda, ale Loriena jest Arbor Elf, czyli może bardziej rzeczywiście jakaś Grul Rampa albo nawet Ponzas. Na Ponze ten landscape nie jest zły, bo oczywiście nam go nie zniszczy, przynajmniej no jeżeli to dobrze pogramy się, sami nie zatapujemy wcześniej. Nie no, tutaj trzeba grać, nie czekamy na Ponza. Tak. Że... No ale nie, no gdyby teraz, no okej, jest ten, czyżby to był Chrysalis w drugiej? Tutaj Ludwik pisze na modo, że stream wyłączył, nie podgląda. Zobaczymy, co mu się uda zagrać. Tak, to jest Chrysalis w drugiej. No dobrze. My kopiemy się oczywiście po Swampa, bo Islanda wyciągniemy w razie czego z Loriena, plus no fajnie, albo jest i Island. Czy to nam pozwoli jakoś się dokopać po jakiegoś Snafauta, nie Snafauta, no ten Chrysalis jest groźny. Już teraz jest decyzja, żeby się przesajklować. Ok. Najpierw Ferris. Jest Brainstorm, jest Kazda. Ok.
Nie wiem, mój plan jest taki, że dobieramy z Preordaina, z Pondera, z Napauta, w zależności co tutaj Ludwik teraz zrobi. No właśnie, ma jeszcze 2 karty, dużo many, może wjechać zaraz jakiś Altizaur, jakieś boarding party oczywiście. No bo Na razie to jest to oczywiście też duże bydle, które ma Richa, więc będzie nas blokowało w powietrzu. Ale jakby przyszedł i Snafaut, albo jeszcze jest i Snafaut, tak, to jest właśnie ten skill, proszę Państwa. Nie ma luz focus w naszym 75. Burek pyta, jakie mieliśmy meczapy. Przed chwilą wygraliśmy na Jajco Affinity Trona, i a pierwszą grę na Affinity przegraliśmy 1-2 niestety. Ok, widzę, że tutaj wybrałeś snafautowanie Enta i nie castdownowanie Chrysalisa, tylko jednak ninjutsu. A tu pojawia się Eldrazi inicjatywa. inicjatywa. Możliwe. Nie, Nie, na razie szybko. jest ok. Po prostu food i urósł nam Chrysalis, jest już 5-6. I nawet Arbor Elf przystępuje do ataku, a my zostajemy na 8. No nie widzimy landów niestety. To nie jest na pewno dobra wiadomość, bo to oznacza, że nawet jak pozbędziemy się Chrysalisa, to ten Eldrazi Repurposer 3/3 jest za duży. Czy mogę Was zainteresować zmianą deku na Cascade Ściany? Teraz jest już trochę za późno, ale w dojo. Burek, dogadamy się. Pisz na priv. Malevolent Rumble nic Weźmie specjalnie nie znalazł. To jest dobra wiadomość dla nas. No niemniej oczywiście leci teraz Eldrazi Repurposer i Chrysalis. Jednego się pozbywamy, drugiego wpuszczamy. Jest i kolejny castdown, proszę Państwa. Dobrze, dobrze. Trochę brakuje lądów. Ludwik blokuje, widzę, spawnem, więc karty nie dobierzemy. Teraz będzie podwójny atak. I castdown Repurposera. 2 karty na ręku. No ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu Ludwik. Na pewno dostał blokera po śmierci właśnie Repurposera. No i jest Avenging Hunter, niestety inicjatywa. Też potężna mechanika. My na 4 życia i chyba tyle.
Tak, ratuje nas tylko taki bolas i znowu cast down. Czy go trafimy? Nie mam castdowna, wiesz? Ale agony... Nie masz już cast downa, tylko do 2 grasz, tak? Tak. Już nie pamiętałem twojego builda, ale okej, Agony Warp też nie jest zły, też pozwoli nam tego Avenging Huntera sprowadzić do poziomu 2-1 i po Bo nie prostu wiadomo, czy 2-1, bo będzie kład. będzie kład Counter. kanterki teraz, no to prawda, jakie rozłoży. A potem wali nas za 5, ale on się zrobi 4-3, jeżeli No, te 2 4, kanterki to zaatakuje. Nie wszystkim zostawi od razu spawna. Także nas to chyba nie robi. w sensie nie robi, że nie ma różnicy, No że nie, jeszcze no bo- tutaj mamy plan na obronę. Tak, ale się obronimy, ale go. Nam Krita przeżyje jedna, Tak, tylko że ona potem strapa. no trapa ma, tak, to prawda. A jakbym teraz ninją zaatakował i chciał ubić Huntera, to Kanterki położy gdzie indziej. tak nie sądzę, żeby zblokował Hunterem. Także raczej nie żyjemy. No tak. No, Chrysalis w drugiej, szybkie rzeczywiście napór, nawet bez tej kaskady, nawet bez czy... Poszedł z kraja. O, Ciekawe. no może się bał tego castdowna. Bał się castdowna, nie wie, że grasz tylko Ale na... to mógł kantery położyć na, nie wiem, od razu spawna przykładowo, czy na albo elfa. Tu jeszcze duży Olifant wjeżdża. No, szeroko, nie wiem, czy sobie z tym wszystkim poradzimy tak naprawdę. Chyba, że zepsuje i nie zaatakuje. To gdzieś tam coś tam się może wydarzyć. No tak, bo teraz już omija też trapa, który by po prostu w następnej turze dał mu zwycięstwo. Nie zaatakował. Uważam, że tutaj trochę popsuł to. Tak, bo u nas wjeżdża wróżka i górą I idziemy Mu- po landa. mu tę inicjatywę Mamy zabierzemy. Snafauta. No, teraz I na mamy fałta za Snafauta życie zagrać i nie mamy- możemy. Ale mamy Snafauta i mamy wróżkę. Tak. Mamy landa. Oczywiście w następnej atak już będzie szedł szeroko, ale... bo Olifant też ma niestety trampla i też doda komuś 2+0. No nie doda, bo go zdejmiemy. My jego zdejmiemy, okej. Tak. Huntera wyblokujemy i dostaniemy za 1. Chyba, że dobierze jakiegoś boarding Ale to- party albo inny. Huntera No co? jak wyblokujesz, to stracimy obie krity, a jego Hunter przeżyje, tak? Nie przeżyję, bo mam Sira jeszcze. w A, stole. jeszcze Sira. Okej, dobra. Ma to sens. Piotr Franek mówi, można odejść z godnością, czyli snafaut za życie. No, Franek, jeszcze walczymy, jeszcze tutaj Bombaj ma plan. Myślę, że tu jest warto powalczyć. Jeżeli tylko nie wjedzie jakiś właśnie boarding party w tym momencie, albo Boarding party albo Chrysalis. No. jakiś Mamy Chrysalis, boarding czy party. wykrakane po prostu. Okej. Tak, i tutaj Moonwalker mówi, że no, na modo nie można zapłacić 4 życia, na fauta jak się ma 4 życia. Tak, okej. Nie można się samemu zabić, czy można właśnie mając 4 za 4? Zaraz zobaczymy. Spróbujemy? Wyszło Unity, Netavern i +2/+2. No, pytanie. Czy można odejść na własnych zasadach? Można. Proszę. Tak, nie można by pewnie jak ma się 3 życia.
czyli nie można zapłacić 4 mając 3, no bo nie masz 4. Tak, jesteśmy w Pauper Dojo. Bomba jako samuraj, jak tutaj Radomir zauważył, popełnił harakiri. Popełnił sudoku, tak. No dobra. Tutaj na czacie jest mały beef między Łukaszem, tak, oczywiście, ale to są dobrzy Ja przyjaciele z chodziłem Poznania. do przedszkola, jak chodziłem, to się mówiło, kto się czubi, ten się lubi, nie? Dokładnie, nie no. Tutaj chłopaki się dobrze znają i po prostu Łukasz po wyprowadzce do Warszawy, no tęskni. No to chyba Mulligan, no bo on ma większych chłopków, ma więcej chłopków, także no tu nie wiem, nie widzę tego z tą łapą. Mhm. Mimo, że mamy tego preordaina, Z Preordain jest to Wither and Bloom na przykład na jakiegoś Arbor mamy Elfa, tego ale tam Arbor Elf, przydałbyś tak, Cast Down ale- albo Snuffle. ale jak czajemy się na Arbor Elfa, nie zagrywamy preordaina, no nie wiem, wydaje mi się to słabą ręką. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Ta jest lepsza. Tak, mamy 2 wróżki. Zobaczymy, może się uda też dość szybko wrzucić w stół Murmuring Mystica. No chyba tak zrobię. Tak, tutaj Radomir mówił, że Spellpitch dobry, tak, no właśnie, no, na Ponze pewnie jeszcze lepszy. Tutaj Ludrox nie pokazał nam niszczenia lądu, więc obstawiam, że jest to po prostu Gruul Rampa. To już też widzę, chłopaki się umawiają na trio. Ściany i Mardu Ephemerate Łukasza. Dobrze, panowie. Zdradźcie nam swoje techy. O, aury łapiemy. Tak, nie, myślę, że Spellpierce jest niezły też tutaj. Proszę, w pierwszej Ludwik nie zagrał. Nie zagrał Arbor Elfa, może być, że się boi właśnie jakiegoś remowalu. My z Ogóra wyciągnęliśmy Preordaina. Kusza mówi, że nie oglądał zeszłotygodniowego Dojo uważnie. Pewnie mowa właśnie o Ludwiku, że nie zagrał Arbor Elfa, no nie wiem, czy może nie wiem, czy wy widzicie, co Ludwik ma na ręce, czy gdzieś wam to udostępnił na Discordzie, może też po prostu nie miał. Tutaj Bombay zagrywa landscape, wyciąga landy przed właśnie z krajem z wróżki. Na razie wszystko ląduje na spodzie, a my powolutku atakujemy. No na razie Ludwik się nie rozkręca jakoś specjalnie. Ma tego Nie jednego wiem, czemu spawna. wziął tego Avenging Huntera. Nie wiem. Czy jest w stanie go jakoś szybciej Ja przemycić w Nie stół? wiem, gra Brief Weapon i czyści mi wróżki. No teraz w tym momencie jakoś też tego nie widzę, bo bym sobie też trochę sprzątnął i tego elfa. Zaraz, stop, czemu? What? Czemu atakuje Bolas? Czemu atakuje Bolas? Nie? Okej, taki bejcik, którego chyba sobie sami niechcący zrobiliśmy i Ludrox
się nie dał wybejtować. Więc rzucamy w stół monarchę i się modlimy. Bo Ale tu nie ma się o co modlić. Prospero. no, czyli co, pewnie teraz Nie. będzie właśnie Avenging Hunter, czy nie? Póki nie ma z Richem, to nie będzie grał inicjatywą. Chyba zagra. Jest, no jest. Nie boi się Snafauta, Castdowna, naszych latających wróżek. Ciekawe, ciekawe. Będzie pewnie i atakował po monarchę, czy nawet nie. No tak, atakuje, ale tutaj mamy blokera. Tego augura trochę szkoda, no ale dobra, dobra, zobaczymy. I Preordain, i Ponder mamy opcję, żeby dobrać. Jest i Snafaut. Bardzo dobrze. Jest i Ponder, jest i Castdown. No, wszystko, co chcemy, nam dochodzi w tym momencie chyba. Pytanie właśnie, jak rozłożysz tu ataki. Rozumiem, że nawet atak Arbor Elfem cię nie specjalnie jakoś przeraża. Nie wiem, późno jest, wiesz. Okej, Bombaj, no rzeczywiście, no gramy dopiero trzecią grę, a tu już się zbliżamy do północy. Tak, tylko ty powinieneś wiedzieć, że jak się ma dzieci, to się wstaje kurde o 4 nad ranem, zwłaszcza jak się ma małe. Tak, to prawda, Bombaj, wszyscy to rozumiemy. Jeżeli będziesz chciał przerwać dzisiejszą grę i dokończyć tę ligę kiedy indziej, też to zrozumiemy. Nie musimy grać wszystkich 5 gier. Jolo, Jakiegoś Red Bulla masz w lodówce? mam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dobrze. Jest brutal. Nie. Zaraz, specjal, to jest specjal, tak? Wasze lokalne. Dokładnie. No, Chyba ci oczywiście. nie zbanują na Twitchu za to. Nie, mam nadzieję, że nie. Red Bull typu Elbląski, dokładnie. Dobra, tutaj sprzątamy z kaskady, wypadł Arbor Elf, na szczęście też nic poważnego, ale niestety i Monarcha inicjatywa zostanie na tę jedną turę przejęte. Wiemy, że zaraz to odbierzemy i jakoś tę grę ustabilizujemy. Ludwik jest na 6, czy na 3 kartach, 2 elfy w stole, tej many jest w stanie wykręcić 7 akurat na Altizaura. I skrajuje, czyli tak, no, wybiera szukanie jednak swoich winconów. My dobraliśmy ląd. Okej. Jedna wróżka leci, bo tyle wystarczy, żeby przejąć inicjatywę i monarchę z powrotem. Bardzo dobrze. Pytanie teraz, którą ścieżkę ty pójdziesz? Tutaj myślę, No myślę, że położymy kantery na Mystika. okej. Też przyda nam się duża kreatura w stole, jak najbardziej 3, 7 jest już w stanie zblokować naprawdę wiele, nawet właśnie takiego Altizaura, Boarding Party. To chyba dobra decyzja. Dzięki Preordainowi zrobił nam się jeszcze jeden ptak. Okej, nie jest źle. Jest wręcz bym powiedział całkiem nieźle. Okej, Ludwik wybiera jednak dobranie trochę kart. Zobaczymy ile trafi. Olifant i Writing Chrysalis. No 2. Jest okej.
Czyli Chrysalis teraz się pojawi. Okej. No ale inicjatywa i monarcha są u nas, więc w porządku. Musimy teraz oczywiście poszukać czegoś, co nam tego Chrysalisa jeszcze sprzątnie, ale jakoś sam sobie nas tak nie przeraża. Jest i Snafaut, dokładnie. Więc będziemy mogli go grać czy za życie, czy za manę, to już zaraz się przekonamy. My mamy inicjatywę, więc Ludwik wpada w naszą pułapkę. Wybieramy zagranie za życie, ok. Wtedy mamy i otwartą manę na Counterspella, na Ferisira. Więcej ptaków jeszcze, no nie jest źle, nie jest źle. Widzimy kolejnego Snafauta. Miodzio. Tak, wystarczy, że atakujemy samymi latakami. Niech ten Murmuring Mystic sobie odpoczywa, zarówno jako bloker do mniejszych, jak i większych spraw. Tutaj nie musimy się spieszyć. Ludwik jest już tylko na 3 życiach, więc jest blisko. Zobaczymy, czy będzie miał jeszcze jakiś pomysł na wyciągnięcie. Nie, idziemy do 3. gry, jest 1-1. Okej, nie jest źle. Żadnych zmian. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale tu grałem na pewnego chyba katowickiego gracza, który dosyć poczyna ostatnio na Modo i grał fajnym deckiem. To była taka rampa z niebieskim. I on se tam ustawiał takiego Altizaura, także grał Altizaura. Altizaur pokazywał boarding party, a boarding party pokazywał Huntera. Że było wesoło. Tak, to optymalna kaskada. A co w tym niebieskim było? Czy ja dobrze słyszałem? Niebieski był? Tak, niebieski brainstormy, Muldriftery. Okej, no Muldrifter też miło. Dobra, widzę, że tak. Obaj muliganujecie do 6. Ludwik podjął decyzję, że to kipuje. I my również to kipujemy. Mamy Castdowna, Loriena, Counterspella. No zobaczymy. Jest Arbor Elf w pierwszej. Tutaj nie mamy czym go wystraszyć. O, Burek mówi, że w tym trójkolorowej rampie Nie grałem. grały Wildfire'y. Nie grałem. Nie grałem. To jakaś inna wersja. Okej. Na razie się jeszcze nie rozkręcił. 2 landy, 2 Arbor Elfy, 3 karty na ręce. No zobaczymy. Jest Castdown w razie czego, jest kontra na Chrysalisa, czy na cokolwiek. Nie no, Chrysalisa nie będziemy chyba Nie? kontrolować. Nie, też wiem, możemy go czy- skastdownować po prostu. No Tam- tak, no w sumie. A kontrę Oczywiście. trzymajmy na jakieś gorsze zagrożenie chyba. No w sumie oba tu spele zadziałają podobnie, czy jakiś Altizaur, czy... Chyba, że okej, nie chcemy mu dać inicjatywy. Tak, kontra by się przydała w tym momencie na jakiegoś Avenging Huntera albo na Unity Tavern, bo Ludwik zostaje tylko na 2 kartach i cały czas żadnego jakiegoś threata w stole nie widzimy. Tu przez chwilę się zawahałeś, widzę, czy ten... Ale myślę, że to jest
Bo Jedyne chcesz zagranie, wykorzystać jakie manę, no może nie być, wiem, no mógłbyś jak Loriena dostaniemy- zawsze jeszcze po Islanda i potem w następnej Dimir Aqueduct. No tak, ale jak on nam zagra Huntera, to jest GG. Tak, to też prawda. Pytanie, no 2 karty, 4, 1 land i 1 Arbor Elf też wystarczą. Tutaj też Radomir podpowiada, może Loriena najpierw, no to nie jest łatwa decyzja na pewno. No ale jak jest taka sytuacja w stole, nie ma landa, to nie zagra mi Huntera, tak? Jak zdejmę mu jednego Arborelfa. A jak Jak nie pójdę ma landa. Lorienem po... Chyba, że faktycznie Lorienem najpierw po landa i wtedy grać... Castdowna dopiero. Okej, tutaj Burek mówi, że w tym momencie nie ma tego Huntera raczej, bo już byśmy go zobaczyli w poprzedniej turze. Tak No jak mi się tak zobaczyliśmy wydaje, Midinę Tavern. że to jest zagranie. I wtedy jak mu siedzą na ręce jakieś kaskady, to my co zrobimy? To my nie wiem co zrobimy, no ale tutaj grając Loriena czy Preordaina, on nam wrzuci Huntera czy coś, no to Okej, może mieć coś większego. Rzeczywiście tego landa może nie mieć, bo sejklował enty, jak zauważa Burek. No i nie ma raczej Huntera, bo by go próbował wrzucić już w poprzedniej turze w stół. Okej. No, może mieć jakiegoś takiego. Właśnie Altizaura, którego jeszcze nie zdąży wrzucić, no może mieć 3, 4, 5. 5 many, 6 jeżeli dobierze landa, więcej jeżeli dobierze Utopia Sprawl jakieś. Hunter. Dobrze dumałem. Nie no, miał 5 w poprzedniej, czy nie? Wtopiliśmy, no i tak by wrzucił. Miał Ilanda i Huntera, no tak, to Albo niewiele dobrał landa. zmieniło. Albo dobrał landa. Tak, no. Teraz no, nasza szansa to jest oczywiście Się zesrać. też. No to nie miał landa, dobrał landa. Ale miał Huntera. Tak. Ludwik konsekwentnie wybiera Scry 2, no boi się zarówno tych snafautów, jak i castdownów. Okej. Dla nas na pewno lepiej, że nie trap. Pytanie teraz, co dużego wiedzie kolejnego? Altizaur. Tutaj następuje wymiana wiadomości na czacie. Widzę pomiędzy Ludwikiem a Bombajem, że nie będzie tego filmu na YouTubie. Jest tylko zapis na żywo i potem kasujemy. Ohoho. Jest Anojet w Anojet Altizaur w Chrysalisa. No. Dobra, no nas ziomuś rozjechał. No. No jest ogór. Taki snafał teraz. To jest ten moment właśnie. Czy to nam pozwoli sprzątnąć przy ataku oba stwory? Agony Warp 3-3? Nie.
Niestety. Tak, gorzej by było jeszcze jakby z Altizaura wypadł Boarding Party. Takie zagrania widzieliśmy tydzień temu u Kuszy. Pytanie do streamera, dlaczego zostawił Agony Warpa? W sensie, że będzie chciał go grać? O nie. Nie, chyba czemu nie. Czy nie wysajdowałeś? No nie miałem za bardzo co. Okej, tak. Kusza dopytuje, dlaczego nie wysajdować. Chrysalis jest 4-5, jest Boarding Party, ale Nie no, tu się poddajemy, szkoda czasu, jest późno, to nic nie zrobię. Boarding Okej. party ładnie. no zobaczymy też jeszcze jakby atakował, no ale no zobacz, no jakby Agony Warp zdejmuje Boarding Party, obniża damage z Chrysalisa, nie wjeżdża, no i Talti za Urginie od Snafauta. Mówisz, że ten Suffocating Fumes wysajdowałeś? Tak. No okej. To inicjatywy raczej nie przejmiemy. Możemy oczywiście próbować z kolei inicjatywę wrzucić, czy ten monarchę wrzucić. Ludwik jest jedną kartą, dobierze kolejną z archiwów, jeszcze ulta nie ma. Ty atakujesz. Muszę. Okej. Potrójny blok. Czy nie wiem w sumie czemu ten atak, ale no okej. Czemu atak augurem? Tak. Bo był zgołdowany z inicjatywy. Musiałeś, był zgołdowany. Musiałem Okej, zaatakować. dobra. Dobrze, to oczywiście tłumaczy odpowiada na moje bezsensowne pytanie. Jest i Hunter, jest i Tron. No tak. Jest kolejny Hunter. No pograł to Ludwik, pograł. Dobra, wejdę na chwilę do tego. Poddajemy się, dobra, czyli przerwa. Na stronę i walczymy o 3-2. Dobra, jest 2-1, 1-2. Na razie, zaraz się widzimy.
Dobra, słuchajcie, wracamy do Was. Jest 1-2. Przed chwilą pokonał nas Ludwik. No, gratulacje dla Ludwika. Wrócił do nas też na streama. Zaraz szukamy czwartego oponenta. Jest 1-2. Spróbujmy zrobić 3-2. O, Red Bull wjeżdża. U mnie jest dzisiaj Pepsi. Lokowanie produktu, kolego. To jest niestety post, czy tam lokowanie niesponsorowane, a szkoda. Jakby Dobra, co, weźcie jestem mi otwarty. lepiej powiedzcie mi lepiej, co się dzieje w piątek w Katowicach przed Komonem. Jest pre-party. Teraz Monored, dziękuję. Monoret, no, Wiesz, proszę, jaka intuicja. Może Monoret, może jeszcze jakiś Madness, zobaczymy, Voldaren Epicure, może być i tu, i tu. Monored. Monored ma zjebane landy. Niestety też kipnął 7. Jest Tomb Raider, no to raczej Monoret. Chociaż chyba Chmielu grał w swoim Madnessie, to takie 2 gobliny. No my musimy mu trochę pomóc, sami się trochę spalić. Nie wiem, czy Radomir jest z nami, czy słyszał pytanie Bombaja, że co w Katowicach w piątek będzie się działo przed Komonem. Ale proszę, przeciwnik kipnął One-Landera. Może może to nam pozwoli jeszcze się obronić. To chętnie bym potestował w piątek coś. Granie. Okej, no Radomir z Gano będą testować sprzęt. Tak. Bombaj, my jak dojedziemy, to jesteśmy otwarci na Twoją stację libację, tylko no niestety wyruszymy po pracy, skoro 3 godzinki, no będziemy 21, tak czuję, najwcześniej, więc przeżyj tam, zostań na tym 1-2 życia. Na cwaniaka, nie? Okej, przeciwnik, co on zrobił? Szuka się po ten? Czy coś zlagowało, czy nie, jeszcze nie, poświęcił? Po prostu Nie, kuldotę? odrzucił kuldotę, żeby znaleźć landa, okej. Tak trzeba żyć. Tak, Burek też pisze, że Madness czy Ragdos nie kipują Landera, tak, zgadzam się. Ekipa poznańska też około 21 się zjawi i chętnie coś pogra, no to dobra, no to Bombaj, wy tam się w tym hotelu zatrzymaliście, co my? Tam już zarezerwowaliście? Nie. Wiesz, No to będziemy się Nie. gdzieś, my w zielonym hotelu. tak, będziemy się na mieście gdzieś łapać. Będzie. Będzie bimberek, dobrze. Synt. I co z niego? Bushwalker. No okej, to nie jest w sumie zła karta dla nas. Teraz na razie nie ma na nią many, w sensie no, z kickerem. Ja on coś tam duma. Lawadarta czy nie zagrać? Chyba blok. Jesteśmy na 13 życiach, przeciwnik ma 4 karty i 2 landy cały czas. On się musi wypstrykać z kart. Wtedy Tak, my możemy coś Nam- tam powojować. nam ten augur w stole dość pomoże. Jest to jest piękny Oifium, drop. dokładnie. Idealnie na kuldotę. No teraz jeszcze w tej turze tego To nie jest zagramy. perfekcyjny. No nie, to już 3 raz jak dzisiaj. Na 5 zagrań Ogóra?
3 nie trafiłeś? Dobrze liczę? Nie wiem, nie Jakoś liczę. tak mniej więcej. Na O, pewno to już Goblin był Grenade. 3 miejsce. Goblin Grenade. Proszę, niech poświęca Bushwhackera może nawet. No tak, tylko wtedy tracimy counterspella. No to Ale prawda. To prawda, jest zawsze O. 2 za 1. nie poświęcił Bushwhackera. Ani nie atakuje. No i dobra, Jeszcze. teraz. Jest i Murmuring Mystic, bardzo mile widziany tutaj stwór. Goblin Grenade go zdejmuje, ale teraz nie wiem, czy taka kuldota nie gra przypadkiem ich w 2 sztukach, więc szanse raczej nie są duże. No albo jakieś 2 bolty oczywiście. Nawet jak zdejmie, no to ma Tak, to 6 też dokładnie. Dwa osiem mniej. spele. Dokładnie, 2 bolty lecą, niech będzie. To jest 2 za 1 znowu. 6 życia nam uratował ten Murmuring Mystic. Nie jest źle. No i Przeciwnik blasta na jednej dostałem. karcie. Oczywiście ma już 3 landy, więc będzie mógł poświęcać syntezajery. Zobaczymy. Wybrał najpierw dołożenie landa, a dopiero potem poświęcenie syntezajzera. Okej. Dobra, chłopcy na czacie, powiedzcie mi, jak się bawicie. Prawa strona odpowiada. Łup, łup. No i to rozłamy czacza, to jest mój ziomuś, kurwa. Zajebiście, rozwal go. Dobrze. Jedyne, co nie pasuje, to poznaniacy na czacie. Dobrze, Łukasz to jest mój mistrz ciętej riposty po prostu. Dobra, leci drugi synthesizer również. A jaki masz kusza wynik, to musisz być tak jak ja. 1-3. Nie wiem, jesteśmy 1-2 dopiero. Widzę, że kusza na nas też poluje. No dobrze, kusza, poluj. Jest i kuldota. No dobra, nie jest to źle. Może być tak, że o proszę, też raczej dobre karty. Chcemy je zobaczyć. Zwłaszcza jeżeli by się nam udało teraz posprzątać cały stół takimi fiumsami. O, mógłby teraz wjechać Bushwhacker nawet. To by było zabawne. No i się No i udało. Dzięki, cześć. Co prawda 9 życia to przy Bernie nigdy nie jest bezpieczna odległość, Nie, no ale to- dobra, my dobierzemy spell staterkę zaraz, więc To już jest raczej dzięki, cześć. no jest dobrze. Burek mówi, że też by polował, ale to jest najgorszy matchup dla niego. Czyli rozumiem, te ściany, tak? Że ściany mają bardzo słabo na takie wróżki. Proszę, 6. bolas i teraz mamy do wyboru do koloru. O.
O właśnie, Łukasz też tak mówi, że odkurzy modo, im więcej osób będzie polowało w trakcie Pauper Dojo, żeby się spotkać ze streamerem. Super, mi też bardzo się to podoba. Fajnie, że trafiliśmy na Ludwika, jakbyśmy jeszcze na kuszę trafili, nie wiem, czy Judgment gra właśnie. A od tego. O Chesta zagram z Bombajem. My spokojnie lecimy za 1 cały czas. Mamy spell staterkę. Przeciwnik będzie i mamy kolejnego counter spella. No dobrze. I na wszelki wypadek sprzątamy tego goblina. No pewnie. Jeden bloker niech zostanie, rozumiem, właśnie na jakieś stwory z hejstem. Zobaczymy. 4. Pewnie przeciwnik jedyna opcja, jaką widzi dla siebie, to zebrać, ale nie, poddaje już. Woli zagrać szybciej drugą grę. Tu wywalam snafauty za hydro. Wywalamy Wither the Bluma, dajemy Arms of Hadar. Właśnie, masz dużo Arms of Hadar, masz Mukotaja, Ambushera też. Wywalimy jednego, Monarchę damy. Arms of Hadar wywalamy, Wither the Bluma, którego wywaliłem, ale jeszcze siedzi. Czy ten Mukotaj Ambusher też nie tutaj jakoś... Tak. Dobrze, że przypomniałeś. Tak, to Za jest Pondera. Pondera. Jeszcze się zastanawiam. Nie wiem, czy Dispel tutaj, no oczywiście te wybry na pewno będą i Pyro, no ma Lightning Bolty, Galvaniki, ja Nie chcę. Ale ja nie lubię do końca Agony Warpa w tym meczapie. teraz masz Ale się równo zastanawiam, 60 kart w sumie, tak? Więc czy nie teraz wywalić nie Monarchy musisz nic na... wywalać. Ale zastanawiam się, czy nie wymienić Monarchy na Mystika, bo Mystic w stole utrzymany na Reda to jest... Mhm. Oczywiście jak dożyjemy do tej tam 4., 5. tury, to Mystic to jest... A pytanie, co z ninją dużym, w sensie tym ninja of the Deep Hour, czy w jakim scenariuszu go wrzucasz w stół i Nie on no. rzeczywiście ci robi value? Zostawiamy go, bo nawet na triki z wróżką, tak? Mhm. Czyścisz stół, zagrywasz jakąś tam tą wróżkę. Bo tę grę nam ten monarcha zrobił, no, został w czystym stole i się obronił. Tak, tylko że on teraz zagra jakieś And the Festivities, Mhm. może Casting to the Fire na czyszczenie, także ty masz monarchę, a on ci go zdejmie, zagra goblina. Jak przejmie monarchę, to jest ciężko bardzo. No tak. Nie wiem, czy zagoni Warpa, nie wolę Duresa. No, zostawimy tak. No dzisiaj też coś te muligany nas wymuszają z one landery albo zero landery tutaj. Niby jest i Suffocating Fumes i Arms of Hadar. No, ciężka decyzja. Początek u przeciwnika taki sam, ale widzę, że on też muliganował do 6. Okej. Zobaczymy, może tym razem nie kipnął One-Landera.
My będziemy szli po Islanda zaraz. Islanda i Wróżkę szukamy trzeciego landa. Dokładnie. Może będzie stopa. On ma drugiego landa i Goblina Blastrunnera, który potrafi szybko też wbić, zwłaszcza z tym poświęceniem trochę damage'a. Start typu wolny, trochę wolny, ale dobraliśmy jeszcze jednego Loriena w razie czego, więc te landy będziemy wrzucać. Dobra, przeciwnik ma trzeciego landa i oczywiście Kuldotę i teraz Bushwhackera, tak, to jest, dokładnie. Nie jest to jeszcze elit, ale zostajemy na 6. Na 6. No tak, to jest tyle, prawie ile ma w stole, gdzie no i trochę zabrakło tych landów z czuba. Już nie mówię stopa, bo widzę, że Judgment wyłapuje na jednym i teraz Bolt w odpowiedzi. Nie było Bolta, jest jeden ląd. Może, czy jesteśmy w stanie? No, ciężko. Dalej Nigdy inna nie karta. ma. No. I proszę Państwa, jest tu blok. Suffocating Fumes. No proszę, jedna karta w ręku. Czy Spell Pierce nam wystarczy? No raczej nie. Jak dobierze? Mamy landa. Mamy landa. Mamy Dobrze, dobrze, jest ninja, no wszystko w tej matematyce się układa. Odgra wokół Spellpierce'a na łapie. Wokół dwóch Spellpierce'ów. Dobra, jak nie dobierze jakiegoś gówna, to Seal of Fire, no nie wpuszczamy. pyro. Tak. Miał pyro. No nic, no dobra. 1-1. To co, ty nagony Warp? Coś zmieniasz? Czy nie już? To idziemy. Jolo. Jedziemy z tym, co było. Dobra, teraz my zaczynamy. Okej. Równo północ, nie ma się co zastanawiać. Ale Dunów wyszedł z gry, jeśli dobrze widzę na czacie Modo. Pewnie go wywaliło, czy nie? Jest, wrócił, Nie, tak? to jest, że no może być. Dobra. Mamy ląd, mamy hydro, mamy wróżkę, Lorien Revealed. 2 Lorien Revealed. No okej. O, tym co kiedyś załatwiałeś Monoreda, zwłaszcza jak grałeś Terrora, no to były oczywiście Fanksy. Tutaj jest tylko jeden Gurmak, więc rozumiem, że Fanksów się też nie opłaca grać. Wiesz co, grałem kiedyś we wróżkach właśnie, bo no grałem nimi. No. No, Także nie wykluczam, że one wrócą gdzieś tam do Siderzy i tego Monoreda się pojawi więcej. okej. Dobra, słyszę jak tam chyba mój syn się budzi właśnie, on tak mniej więcej po północy ze swojego pokoju wychodzi, najmłodszy, i wędruje do nas. Zobaczę, czy nie. Może idzie bezpośrednio, może nie słyszy, że ja tu jestem.
w dojo. A przeciwnik znowu kipnął One-Landera, tak? A my idziemy chyba idziemy, czy nie idziemy? Nie idziemy po ninja. Okej, też jest już późno. Tato, i ty znowu przed komputerem. No powiem tak, poza Pauper Dojo i streamami to praktycznie w ogóle nie siedzę przy komputerze, więc na szczęście nie. Mam inne rozrywki. Jesz banany naprzeciw kamerce, gdzie 20 chłopa cię ogląda. Tak. I nikt nie wysyła donate'ów w ogóle, what the hell. Hop nie wie, że można mulić. No właśnie tam zmulił do 6 chyba, ale i tak kipnął One-Landera, no jakoś. Dobra. No i Galvanik, ale my mamy właśnie Dispela. Na przeciwnik. Cały czas nie dobierze. I się poddaje, proszę. Przynajmniej szybko, już twierdzi. Wiolo. Był banan, to dlatego. O. Ojej, niestety przyszedł do mnie syn, poczekajcie. Bombaj się łączy, nie robimy przerwy, nie Dobra, czekamy. czekaj, to robimy przerwę. Dobra, sorry. Nie, To tak? przerwę, no. Idź pogadaj z synem. Słuchajcie, to chwilka przerwy, a ja zajmę się synem. Do zobaczenia. Parę statków, piękny Dobra, jesteśmy, Bombaj założył swoją marynarską czapkę, więc ruszamy po wynik 3-2, piąta gra. No te mecze takie wszystkie nie najłatwiejsze. Kiedy zaproszę dzieciaka do dojo? Znaczy, no w sumie jakbyśmy jakoś kiedyś wcześniej zaczęli, nie wiem, no muszę to przegadać z żoną, ale dzieciaki bardzo chętnie, no. Pomyślimy. Dobra, mamy Lalfa.
Widzę tu odważny keep, bo jest podwójny land i pod wróżkę, i pod snafauta. Skipowałem, bo zagram Gurmaga w 7 turze. Dobrze. My mamy Reda, kurwa. I znowu monored. Był, ale tutaj dobra, przeciwnik mulliganował. My dostaliśmy preordaina. Ok. Ja kończę ostatniego banana. No jest to monored niestety. Także no szczerze mówiąc trafiliśmy dzisiaj ciężkie matchupy. No to prawda. Ja ten poprzedni mecz z Redem, no okej, no ta gra też widać, przeciwnik tam chyba nie wszystko dobrze pograł i się szybko poddał. My mamy drugiego landa stopa. Co chcemy zobaczyć? Chyba chciałbym Landa, wiesz. Okej. Czyli Lorient się przyda, czy nie? No właśnie niekoniecznie, ale jest późno. Taki średni tej matchupy, średni ten jaki cwaniak. Ty. Bolt Poznania- jeszcze z końcem. Poznania, pojedziesz do niego zaprosić cię, to ci herbaty tak poleje, że już łyżki z cukrem nie zmieścisz do kubka. O, będziesz potrzebował ścian burek wielu, żeby się podeprzeć wtedy, na pewno. Dobra, nie blokuje, zagram ninja, on minie swoją turę i zagram fumesy. Co? Jak? Gdzie ninja? Gdzie ten? No niestety, no. Okej, no będzie ogór. Jeszcze Goblin Grenade. Jesteśmy na 5. Poczekaj, miał 0 kart. Czemu? Jest na 5. No przestań. No chłopie, no dobra, no jak tam ten. Okej, rozumiem. Po sejdzie mamy lepiej. Późno jest. Dawaj, wszystkie hydro. Wszystkie hydro. Już sideboard guide mamy przećwiczony. Co jeszcze wywalałeś? Pondera. To u ciebie się tak motorami ścigają? Tak, tak, byli u mnie, no. Dobra, widzę, że ręka nie jest zła. Mamy Loriena, Ilanda i Hydroblasta. No, możemy coś robić. Jak przeciwnik? Mulliganuje się do 6. Okej. Bardzo dobrze. Voldaren. No skontrujemy, bo jeszcze zagra nam Kuldotę, czy chcemy Kuldotę, żeby zagrał? Nie, to kontra, kurwa. Okej, jest kontrowany Voldaren, to zarówno pozbawia go i artefaktów w stole, i kreatury. Chyba też bym tak zagrał. No nie ma. Jest goblin Goblin mniejszy. Implement za to. Ale my mamy na to Spell Pierce. No i właśnie tutaj też by się przydała ta małpa. Moim zdaniem, jak wejdzie, będzie legalna, to właśnie zastąpi implement. Omija Spell Pierce'a. Jest inny artefakt, synthesizer niestety. Ląd i Kuldota teraz. Nie ma. Dopiero po ataku.
Piotr Franek pyta, jaka małpa. Jakiś perkusjonist. Właśnie. Z nowym dodatkiem wchodzi kreatura za jedną czerwoną manę, 1/1 haste, jest artefaktem jednocześnie i jak zginie, to egzailuje nam kartę stopa i możemy ją zagrać do końca naszej następnej tury. Jest moim zdaniem OP. Kuldota ją będzie chciała grać w 4 sztukach właśnie za taki implement. Okej, mamy Alms of Hadar, tylko nie mamy na to 4 mamy niestety. No tak, ale teraz nam nie jest jakoś potrzebne. No tak, tutaj jest. Za 4 zdjąć goblina, no to Nie, Goblina na Goblin. razie blokujemy, chyba że właśnie się pojawi zaraz jakaś Kuldota i Bushwalker po i prostu. Bushwalker. Tak. To by się ten nam przydał. Moonwalker przypomina nazwę, to jest Clockwork Percussionist. Okej, tak. Judgment za każdym razem pisze stopa, jak powiem land stopa, dobrze. Okej, Judgment. Stópki, tak. Dziwnie to zagrał ten typ. Ma być szczery. Ciebie. Zostaje na jednej karcie. No i chuj. 3, 5. No, tak jeszcze nam właśnie brakuje jednej karty do Gurmaga. Więcej Kuldoty. Co, ma Bushwalkera na ręku, czy nie ma? 2, 4, 6, 8, 11. Myślę, że ma Bushwalkera. Implement. O, Ale by tam wcześniej chyba grał tego Bushwalkera, czy nie? Zawsze Nie. mają. Wróżka do Gurmaga nam może dobić, tak, jeżeli Tak, zagra ale ten ja myślę, że ma implement. Bushwalker. Nie ma Bushwalkera. Nie. Okej, na razie nie zagrał implementu, więc musimy po prostu zagrać wróżkę, rozumiem, i wrzucić ją pod koła. I ostatnia karta to była Galwanik, okej. Nie powiem, żeby się przydał mi ten landzik. Ale my znamy tę kartę, która idzie, czy nie? A. Dziewięć życia, 4 stwory, nie, 3 stwory przejdą 0 kart, no jeden implement nas jeszcze bije i mu dobiera kartę. No zbliża się niebezpiecznie, zbliża. Nie no, 2-3 to też zajebisty wynik, nie? No, to jest taki średni wynik właśnie Pauper Dojo, tak pół na pół. Jak tam Czacza poświrował ostatnio, bo nie pamiętam. 2-3. 2-3. To nie będę najgorszy. No. Ale jakby tak po piłkarsku, to Czacza jest gorszy, bo wyjebał ze mną. Ale Kurwa, był na wyjeździe. Nie, ty byłeś na wyjeździe. Jest i ogór, i land. Raz, dwa, będę na 2. Na 3. No. Na jednym. Nie. Może jakiś hydroblas z czuba. Albo dispel. No. Dispel się przyda.
Judgment odmawia bimbo. Właśnie Bombay. Goblin Grenade niestety jako sorcery. Ale nie, on tutaj odrzuca landy. No i oczywiście ciśnie. Jeżeli nie Gdzieś ma... takie fanksy by się przydały. On ma Tak, jakiś fanksy Seal by of się Fight, przydały, no. czy dwa jakieś po 3 w papej. Dzięki, cześć. Może być, że ma właśnie też jedno pyro, jedno palenie. No może być, no to niech ma. A jak nie ma, to jest, że żyjemy. Nie ma. Żyjemy. Mamy blokerów, mamy właśnie Żyjemy. kontry. Teraz pytanie, czy iść. Jakby coś miał, to Coś przerywa cię Bomba, jeżeli coś mówiłeś, zastanawia się, jeżeli coś ma, tak, to by zagrywał, no pewnie by zagrywał, więc mamy nie, no wróżkę i dispela. byłem wytapowany, tak, czy nie? No jedną manę miałeś otwartą, właśnie na dispela, no ale on miał 2 karty, więc jakby to było pyro i palenie, albo no moim zdaniem powinien próbować. Z jedną otwartą maną właśnie masz tylko tego dispela, masz No dobra, jedziemy. hydro. Jedziemy chyba w ninja. Ale czekaj, w ninja jedziemy? No atakuję augurem i robię ninja. No to wtedy wpuszczasz za 1 potem, tak? Jednego No, goblina. jestem na jednym. Jestem na jednym. No w sumie niewielka różnica. A czyż nie, jak ma implement albo ma jakiegoś To kontruję, ten, bo- no kontrujesz, no. Jak nie mam, Okej. to stoję. On dobiera i tak jestem na... Czy jest duża różnica być na 2 życiach, czy na jednym? No to za 2 many możesz zamiast grać ninja, jak chcesz coś ten, to augura, to masz 3 blokera. Tak, tylko. I wtedy w następnej możesz ninja. Tylko, że jak zagram ninja, to zostaje mi tylko wróżka na kontra. Tak mam jeszcze dispela. Dobra, późno jest. Mm. Znaczy, nie za bardzo zrozumiałem różnicę jakby na naszą niekorzyść, że lepiej zagrać ninja, nie augura. Zostają mi 2 wolnej many. Mam wróżkę i dispela w razie czego. No tak samo ci zostają po ninja, no. Nie, po ninja zostają mi 2 many, a potrzebuję 3. Augur i ninja tyle samo kosztuje. Tak, no jak? Jeżeli zagram ninja, zaatakuję augurem, zagram ninja, tapuję 2 landy, zostają mi 2 landy. Ale nie, żeby z ręki augura po prostu zagrać. To miałem na myśli. Z ręki nie chciałem. No nie, to wolałem ninja, żeby wywierać presję na nie. Okej. Ninja mi dobiera tyle karty, jak nie blokuje. Dobra, jest Lorien. Trzy many zostaje. Jeszcze Dart może być. No on teraz coś będzie zagrywał. No Goblin Grenade niestety. I pyro. 3 pyro na ręce. Nie. Był drugi Goblin Grenade. No. Albo w 3 landy. No może nie ma. Kurczę. No to też trochę pechowo Monoret na 2 życiach. 3 karty w ręce i nic. O widzisz, teraz masz też ninja. Znaczy no miałeś 2 ninja na wróżkę. Ta wróżka będzie nam wracać. Kurczaki. Ale właśnie, landów nie dogrywa, tak? Dopiero teraz zagrał.
Co on tam może trzymać? Kuldota. Czy kuldoty się boimy? 2, 4, 6. Nie, Kuldota nie chce siedzi. Tak. Mamy Arms of Hadar. Mamy Pięknie. Hydro. Dobrze. I atakuje 7. No, Bombaj, powiem Ci, że teraz nie wygląda to źle nawet. Naprawdę mamy i Hydro, Dispel, Wróżka trzymany. On ma 2 karty, z czego raczej tam nic nie ma, więc po jednej dobiera. Jest git. I jeszcze jedno Hydro. No to chyba jest git. Prospero, chodź po streamie na priv. No może i pójdę, no już duża różnica, kiedy pójdę spać. To nie jest. Dobra. Mamy 4 kontry. Na wszystkie nas stać. Zagrywasz jeszcze. O góra jeszcze jest counter spell. Dobrze. Poddał, ale to jest na razie 1-1, tak? To Tak była jest. druga, dobra. Trzeba wymęczyć trzecią. Dobra, wymiana Agony Warpa na Duresa. Spell Pierce'a też się chcesz pozbyć. Ok, tu już nic nie wpływam na twoją decyzję. No, wyciągnął, no naprawdę, tutaj dobrze pograne. Trochę też przeciwnikowi to szczęście nie napisało, ale czasami tak już po prostu jest. No i strategia, którą Bombaj przyjął, się okazała poprawną. To, co trzeba było wykontrować, się wykontrowało i gramy trzecią grę. Bo długi nam ten stream wyszedł, co? No, to prawda, ale to też tak w sumie deck kontrolny. Gramy długo, wszystkie mecze 1-2, 2-1. Tydzień temu Kusza szedł albo 2-0, albo 0-2, więc też szybciej skończyliśmy. Makusza tam 4-1 zrobił tydzień temu. To prawda, to prawda. Pomścił też Judgmana właśnie, no też na ciebie trafił. Nie No, wiem, widzę, czy że to jest kipnąłeś. dobry kip, ale jestem na draw, także Jest Goblin może. Tomb Raider. Zobaczymy, będzie Island. Może jakiś land. Stopa. No jest, okej. Co prawda ten Goblin będzie nas teraz też kutał za 2-4 już. Przeciwnik zaczynał z 6 kartami i może być, że kipnął One-Landera. Zobaczymy zaraz. Nie kipnął One-Landera, ale będzie... Okej, dogrywał Gobliny. My trafiamy Hydroblasta, Arms of Hadar, ale bez landów niestety. I nie mamy sposobu, żeby przeszaflować deków. Trochę z Ogóra możemy spróbować, oczywiście. Myślę, że on ma pyro, wiesz? Okej, też prawda. To będzie Możemy... strasznie w plecy zagranie, jakbym poszedł na góra teraz. Mogę dostać wszystko. True, może tak Doty z być. Bushwalk, prawda? Tak. No tak, mam removal, Lightning Bolt. bolcik, dobra.
No, on ma 3 karty. W tym momencie, no 2 niemałe stwory w stole. Zobaczymy, czy będzie poświęcenie dla Anda, może z Kuldoty. Żeby i Goblin Blastrunner urósł? Nie, po prostu idzie do ataku. I co teraz? No, chyba zdejmujemy Tomb Raidera. Ewentualnie wyciągamy z ręki właśnie takie pyro. Nie miał, albo ma inny plan Albo jeszcze. Broni Kuldoty. Syt. No dobra. Kontrujemy. Co się da? 2 karty na ręku. Synt jest dobrą kartą. Dużo może zdziałać. Okej. Kuldota. Jeden land, znaczy jest 3 land, 1 karta. My teraz wrzucamy Augura i widzimy 3 landy stopa, Dobry bloker. ale nie jest dobry bloker jak najbardziej. Ciągnęliśmy Dispela. Szkoda, że nie takie, nie wiem, Lorien Revealed na przykład, no ale dobra. Kuldota. Nie, blaść. I teraz jest Red Elemental Blast, to pewnie go dobrał w tym momencie. Ale za jeden, na 11 życiach. Ninja. Stopa. Stopa, tak. 1 karta na ręku. No dobra. Czy to czas na wróżkę? No a jak? Nie ma na co czekać. I palenie wróżki, tak. No ale dobra, ręka pusta, my dobieramy Lorien Revealed i źródło czarnej many. Na razie jeszcze niestety ambushera nam się nie uda wrzucić, on ma 0 kart, 1 tylko stwora w stole, 1-2 jeszcze. Tak wielki klok na nas założony nie jest. Przydałoby się, czy ja wiem, jakiś Ferrisir, albo proszę. Murmuring Mystic. Wszedł. Na 9 życiach 1 karta u przeciwnika, teraz 2. Pyro. Goblin Grenade w nas i 4. Dobra. 1 ten. Nie Bushwalkera jedziemy, nie Bushwalkera, ambushera. Tylko ambushera, okej. Fire Blasta w pysk. Miał Fire Blasta. No tak, 1 sztukę też się gra. No niestety, 2-3. O, tu nas zaskoczył. Ta 1 mana, gdyby była otwarta. Dobra, Bombaj. Ja przełączę na taki ekran, na którym widać nas obu. Możemy krótko podsumować te gry, ale dosłownie w kilku słowach, bo już jest 1:30. Co można powiedzieć? No, Kuldota miała 2-3 zrobione, ciężkie matchupy. No, co mogłeś, chyba wyciągnąłeś. Dzięki wam, kurwa, że wybraliście taki deck z dupy, że straciłem przez was 100 play pointów, a odzyskałem tylko 50. Coś na chwilę przerwało. No nie wiem, no cóż, jak się Pauper Dojo rozwinie, wiesz, Bombay to wiesz, może będę ja miał playpointy dla moich gości, może wiesz, zawsze będzie to tak wyrównane wtedy i będzie przynajmniej, nie będzie straty u graczy. No bywa, no wiesz, mogło być 2-3, mogło być równie dobrze 1-4 też na... A było mnie słychać, czy nie? Znaczy mówiłeś tylko, że no, że do dupy deck ci wybrali i przez to straciłeś playpointy, bo zainwestowałeś 100, dostałeś 50. No, No to wystarczy. no, no. No nic to, czyli co, Bombaj, to będziemy dzisiaj kończyć. Ja ci bardzo dziękuję w takim razie za tego Tańczył, streama. muszę do przedszkola wstać o po 6. Wstajesz do przedszkola. Jutro jest, wiesz, sobota, ale dzieci Nie, oczywiście to- nie rozróżniają, nie rozróżniają dni, więc też wstaną pewnie wcześniej rano. Yy,
Ja Ci gratuluję i tak postawy, fajnie, że znalazłeś czas, że mogłeś tutaj z nami zagrać i mam nadzieję, że widzimy się w Katowicach, a może też i w Pauper Dojo znowu będziesz polował na moich kolejnych gości. Dzięki, bardzo Ci dziękuję i do Trzymajcie się zobaczenia wszyscy, pozdrawiam was w Pauper serdecznie. Dojo. Cześć. Słuchajcie, to jeszcze tylko kilka słów w takim razie. Tutaj widzę, też dziękujecie Bombajowi, wróżki średnie. Ja wam też bardzo dziękuję za dzisiaj. No, 2 krótkie ogłoszenia w takim razie. Za tydzień paprykarz, 3-dniowe święto, singlowe turnieje, piątek, sobota, niedziela, więc mam nadzieję, że się zjedziemy. No i za 3 tygodnie, licząc od dzisiaj, jest Common Katowice. Wszystkich zapraszam zarówno na turniej singlowy, jak i na trio. Naprawdę 2 dni, weekend w Katowicach, w Spodku, będzie epicko. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Teraz będziemy mieli też krótką przerwę. Pauper Dojo wchodzi w tryb co 2-tygodniowych streamów. Nie będziemy już co tydzień się spotykać. Też jest to bardzo intensywne, więc myślę, że taki 2-tygodniowy odstęp będzie lepszy. I za 2 tygodnie zapraszam Was serdecznie. Moim gościem będzie Karol Kuzy, czyli proboszcz. Słuchajcie, tak, więc mam nadzieję, że widzimy się też również w szerokim gronie. Za 2 tygodnie proboszcz, nie wiem jeszcze czym będzie grał, zobaczymy jak mu pójdzie. Trzymajcie się bardzo, dziękuję Wam za ten wieczór, dobrej nocy i do zobaczenia w Pauper Dojo.